Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 10 kwietnia 2025 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie 108 odcinek Nordic-Striget and Alive. Kłaniam się nisko wszystkim naszym widzom, wszystkim naszym słuchaczom obserwującym nasze media społecznościowe. Wspaniale, drodzy Państwo, że jesteście z nami już od kilku lat, prawie 5, już za moment, już za chwilę 5 lat będziemy obchodzić w naszej redakcji. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Dziękuję, że udostępniacie informacje poprzez własne media społecznościowe o tym, co dzieje się u nas w samej redakcji, w Nordic-Striget i o tym wszystkim, o czym informujemy Państwa dookoła i na bieżąco. Dziękujemy za to wsparcie. Drodzy Państwo, dzisiejszy odcinek przygotowaliśmy przy współpracy z czasopismem Na Ratunek oraz wydawnictwem Elamet. Czasopismo Na Ratunek, jak Państwo wiecie, to dwumiesięcznik skierowany głównie do ratowników medycznych i jest on już wydawany od 2007 roku. Magazyn Na Ratunek wraz z portalem ratownicy24.pl, który z kolei został przygotowany w 2020 roku, tworzą jedno z najważniejszych źródeł wiedzy, informacji o ratownictwie medycznym, o medycynie przedszpitalnej, oferując szeroką gamę artykułów, informacji, tych zaczerpniętych u źródła od wspaniałych autorów, ekspertów uznanych w naszym polskim środowisku. Sam portal obecnie obserwuje ponad 10 000 odbiorców, użytkowników. Redaktorem naczelnym magazynu Na Ratunek jest specjalista medycyny ratunkowej, pan dr Tomasz Sikora, którego gościliśmy już na antenie NT-Live w ramach uczestnictwa w krakowskim Forum Ratowników Medycznych. Zespół redakcyjny tworzą m.in. pani redaktorka zarządzająca Karolina Danecka, pani redaktorka Natalia Sukiennik i pani Dagmara Florczyk, specjalistka do spraw promocji i sprzedaży. Czasopismo, jak już wspomniałem, porusza wiele aktualnych, palących, bym nawet powiedział, kwestii związanych z naszym zawodem, z medycyną przedszpitalną, w tym wielowątkowym spojrzenie na ratownictwo medyczne. Oczywiście publikowane są tam treści, które później mają swoje odzwierciedlenie w wydawaniu książek bądź publikacji. Jedną z takich pozycji jest najświeższa publikacja przygotowana przez wydawnictwo Elamet, zatytułowana Leki w praktyce ratownika medycznego, wydana w grudniu 2024 roku, a obecnie, drodzy Państwo, jest już to trzeci dodruk tego ważnego medium z zawartymi informacjami o lekach w praktyce ratownika medycznego. Publikacja ta jest przygotowana pod redakcją doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu pana Michała Kucapa. Jest on ratownikiem medycznym, wykładowcą akademickim, pełni funkcję wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. Jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki, zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia, prawa w ochronie zdrowia oraz studiów menedżerskich na kierunku MBA w ochronie zdrowia. Nasz gość jest krajowym ekspertem ratownictwa medycznego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, pełni również funkcję adiunkta i pełnomocnika rektora w Katedrze i Zakładzie Ratownictwa Medycznego Akademii Śląskiej w Katowicach. Prelegent na ponad 100 sympozjach, konferencjach związanych z tematyką ratownictwa medycznego oraz medycyny ratunkowej. Nasz gość jest autorem ponad 70 publikacji naukowych oraz współautorem 8 monografii. Jest również byłym uczestnikiem Mistrzostw Ratownictwa Medycznego zarówno w charakterze samego zawodnika i sędziego. Takim właśnie zawodnikiem był w 2024 roku, gdzie ze swoim zespołem zajął zwycięskie drugie miejsce w ramach Rally Revis w Czechach w ratownictwie medycznym. Nieoficjalnie uznaje się te mistrzostwa za Europejskie Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, bracia i siostry w ratowniczym świecie, zapraszam do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, z Michałem Kucapem. Dobry wieczór, witamy.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie oczywiście, Jacku, ale przede wszystkim wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że jesteś z nami. Wybacz, że musiałeś tyle czekać, ale w tym Twoim dorobku naukowym i zawodowym jest tak dużo rzeczy. Musieliśmy to jakoś okroić, żeby ten tort podany nie stracił na swoim smaku. I tutaj kłaniam się nisko i gratuluję wszelkich Twoich osiągnięć, jakie już masz na koncie. Dziękuję. Tak, dziękuję. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, witam wszystkich Państwa, którzy jesteście już z nami. Wspaniali, że dzisiaj po raz kolejny zdecydowaliście się wybrać właśnie wieczór z NT Live. Zachęcam do słuchania, zachęcam do oglądania. Pojawiły się już właśnie osoby wcześniej wspomniane dzisiaj na ratunek. Jest z nami pani Karolina, która z nami się właśnie przywitała i kolejne osoby, które nas pozdrawiają. Zachęcam, dodajcie hashtag NTLive z dopiskiem, gdzie nas dzisiaj oglądacie, gdzie nas dzisiaj słuchacie. Jest z nami Marcin Janik, reporter NTLive, który pozdrawia nas z Ugandy. Pozdrawiamy Ciebie, Marcinie, najserdeczniej. Jest z nami Sosnowieckie Pogotowie. Kłaniamy się nisko, pozdrawiamy całą załogę i z pewnością kolejne osoby będą się dzisiaj tutaj wyświetlały. Jest Marysia jak zwykle z nami. Dobry wieczór, Marysiu. Pozdrowienia dla Ciebie, Michale. Dobrze w końcu obejrzeć NT Live. Cieszę się, że jesteś tutaj z nami. Jest Magda, są kolejne osoby. Za moment będziemy, drodzy Państwo, do Was wracać. Dzisiejsza audycja została przygotowana przy ogromnej współpracy, przede wszystkim realizatorskiej, naszej sekretarz redakcji Jagodynowa, która wita się z Państwem, również pozdrawia z Krakowa. A Ty, drogi Michale, gdzie nas dzisiaj ugościłeś? Skąd dzisiaj będziesz o nas mówił? Ja dzisiaj u siebie w domu jestem, w Rudzie Śląskiej, gdzie na co dzień mieszkam. Piękną masz gustowną ścianę. Nie wiem, jaki to rodzaj kamienia przykleiłeś tam na tą swoją ścianę, ale robi to naprawdę bardzo ładne wrażenie. Drodzy Państwo, cieszę się, że udało się z Michałem dzisiaj spotkać. Michał już był na naszej antenie, zarówno w Grudziądzu i w Akademii Śląskiej, kiedy spotkaliśmy się tam w auli, gdzie dyskutowaliśmy na wiele ciekawych tematów, ale jestem przeszczęśliwy, że właśnie dzisiaj w naszym spotkaniu przy współpracy z magazynem Na Ratunek i Elamet będziemy mogli porozmawiać o publikacji, która, tak jak wspomniałem wcześniej, ukazała się w 2024 roku, a już trzeci dodruk tej książeczki, tego podręcznego skryptu wiedzy jest właśnie w tym momencie dodrukowywany. Ale Michał, wiesz co, zanim dojdziemy jakby do tego głównego tematu, ja bym chciał kilka wspomnień, takich trochę, wiesz, redaktorsko-dziennikarskich tutaj pouskuteczniać. Mam nadzieję, że sprawimy Tobie tym jakąkolwiek radość, bo jak się już okazuje, to rok czasu za chwilę minie, od kiedy wraz z fantastyczną ekipą zdobyliście piękne mistrzostwo, piękne osiągnięcie było Waszym udziałem między innymi w Czechach. Opowiedz w kilku zdaniach o tym wydarzeniu, jakie wspominasz. No, mistrzostwa Rally Ravis to są mistrzostwa, które chyba w zeszłym roku czy 2 lata temu obchodziły swoje 25-lecie. One są uznawane jako nieformalne mistrzostwa świata w ratownictwie medycznym, dlatego że wiele zespołów, które tam uczestniczy, to są zespoły praktycznie z całego świata. Ja miałem okazję dwukrotnie uczestniczyć w tych zawodach. Pierwszy raz jakoś tak za namową między innymi Jacka Wawrzynka, bo to on był takim motywatorem. Udało nam się wybrać w 2022 roku, to było krótko po pandemii, na te mistrzostwa, gdzie wtedy wygraliśmy je, zajęliśmy pierwsze miejsce. Fakt, że wtedy było troszkę mniej tych zespołów niż normalnie, dlatego że to było krótko po COVID-zie i tych załóg zagranicznych nie było aż tak wiele, bo chyba były reprezentowane chyba 6 czy 7 krajów. W tym roku było zdecydowanie więcej i faktycznie było widać, znaczy w zeszłym roku, i faktycznie było widać tą dużą różnicę pod względem ilości załóg, które uczestniczyły i rywalizowały w tych mistrzostwach. Właśnie ten filmik, który puściłeś, to jest filmik akurat z tego roku, kiedy myśmy uczestniczyli, czyli w zeszłym roku, i właśnie te zadania tutaj mniej więcej są pokazane, tylko tam akurat na tym Rally Ravis, na tych mistrzostwach są tak jakby 2 ścieżki. Jedna ścieżka medyczna dla zespołów ratownictwa medycznego
i to też jest tam jeszcze Słowacy i Czesi osobno plus zespoły międzynarodowe, a druga ścieżka to, tak jak tu było pokazane, to są policjanci, gdzie też przyjeżdżają policjanci z wielu krajów Europy i też uczestniczą w tych mistrzostwach. Akurat był też zespół z Polski policjantów, który reprezentował Komendę Wojewódzką Policji z Krakowa wtedy. Gratulacje. Za chwilkę, drodzy Państwo, zobaczycie tutaj na scenie naszych zwycięzców, naszych mistrzów. Widzicie zarówno czarne mundury, ale też czerwone i różnej innej maści, i żołnierze, i cywile. I tam właśnie, drodzy Państwo, wspaniała ekipa zdobyła wielkie trofeum, a jak już dobrze pewnie pamiętacie, tu są nasi mistrzowie, jak dobrze pamiętacie, bo było głośno w naszym środowisku i zarówno przez Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych i Krajową Radę Ratowników Medycznych można było się dowiedzieć o wielu ciekawostkach związanych właśnie z tymi mistrzostwami i właśnie, drodzy Państwo, osoba naszego dzisiejszego gościa, Michała Kucapa, ale również... Przepraszam bardzo, włączył się alarm, tylko nie bardzo wiem, dlaczego on się włączył. Mam nadzieję, że tutaj nic złego się nie wydarzyło u mnie w mieszkaniu, ani na klatce schodowej. Jacek Wawrzynek, Michał Kucap, Piotr Szwedziński i pan Jacek Błasiak zdobyli właśnie w maju ten tytuł i chciałbym Tobie raz jeszcze pogratulować i ukłonić się nisko, bo na arenie europejskiej, międzynarodowej, kiedy dowiadujemy się o właśnie wielkich osiągnięciach naszych, to serce rośnie. Dziękuję w imieniu zespołu. Fajne przeżycie. Polecam osoby zainteresowane, naprawdę mistrzostwa w Polsce w ratownictwie medycznym, a te mistrzostwa w Czechach to naprawdę są dwa różne typy mistrzostw. To, co jest takim przeżyciem i to, co warto też zobaczyć, to jest cała parada tych ambulansów i wozów straży pożarnej, jak również policjantów, gdzie tam tak naprawdę całe wioski ludzi wychodzą i tak naprawdę wspierają całą tą inicjatywę. Naprawdę przeżycie niesamowite. Namawiamy Państwa do tego, żebyście dokładali takiego trudu uczestnictwa, rywalizacji, czy lokalnie, czy to regionalnie, czy na taką skalę ogólnopolską czy europejską, do tego, żeby się sprawdzić, do tego, żeby rywalizować, ale poznawać fantastycznych ludzi, bo pewnie, jak już sam powiedziałeś przed tym momentem, 2 edycje za Tobą, to na pewno mnóstwo kontaktów i znajomości, które pielęgnujesz do dzisiaj. Tak, no nawet bardzo myśmy się zaprzyjaźnili z 2 załogami, jedną z Austrii, drugą z Węgier. Nawet udało się Austriaków tutaj do nas na Mistrzostwa Polski ściągnąć jako zespół reprezentujący właśnie Austriaków i oni tutaj byli tym zespołem zagranicznym. Mhm. Są z nami również przedstawiciele dzisiaj międzynarodowych zimowych mistrzostw w ratownictwie medycznym. Dobry wieczór, kłaniamy się. Fajnie, że dzisiaj również żeście znaleźli, drodzy Państwo, dla nas czas. Jest z nami również Łukasz Wierzba z Luka Artist Studio, który nas pozdrawia z hashtagiem NTLife. Wspaniale, że jesteście dzisiaj z nami. Jest również kolejny przedstawiciel pięknego Śląska i okolic, Tomasz Zaborowski, którego również najserdeczniej witam. Drodzy Państwo, dzisiaj głównym tematem naszej rozmowy będzie publikacja Leki w praktyce ratownika medycznego, który, jak już wspomniałem, osoba Michała skoordynował jej wydanie po konsultacjach z czołowymi ekspertami w Polsce. Za chwilkę te osoby raz jeszcze wymienimy, przytoczymy te nazwiska, ale pozwolisz, drogi Michale, żeby wprowadzić nas jakby w ogóle w kwestię farmakoterapii w medycynie przedszpitalnej, dokładnie tych naszych MCR-ów, to chciałbym zadać Tobie takie pytanie związane z Twoimi funkcjami, które pełnisz. Jesteś zarówno wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego oraz jesteś biegłym sądowym w zakresie ratownictwa medycznego w Katowicach. Chciałbym zapytać, jak Ty oceniasz z punktu widzenia doświadczeń jako wojewódzki koordynator i biegły sądowy nasze korzystanie z leków w MCR-ach? Jak Ty oceniasz naszą świadomość, wiedzę związaną z tym pakietem leków, które na tym etapie posiadamy, które możemy użyć samodzielnie,
oraz wszystkie te preparaty, które możemy użyć po konsultacji z lekarzem koordynatorem. Jak ty to oceniasz jako osoba pełniąca te dwie funkcje? Pierwsza rzecz, bo u nas jest w Polsce to trochę inaczej, bo u nas wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego ma za zadanie nadzorować cały system państwowego ratownictwa medycznego na terenie swojego województwa. Oczywiście wgląd w kartę medycznych czynności ratunkowych, jak również analiza, co zostało zrobione z pacjentem, tutaj z poziomu wojewódzkiego koordynatora robi się w sytuacji, kiedy jest jakiś problem, jakiś konflikt. Tak? Zazwyczaj oczywiście konflikt dotyczy elementu przekazania pacjenta, bo to jest tak naprawdę największy problem. Wtedy bardzo dokładnie się analizuje i ewentualnie gdzieś tam wyciąga się te wnioski. Czasami kwestia jest ewentualnych raportów, które się robi, ale to jest bardzo rzadko. Od drugiej strony, bardziej od strony biegłego, czy analizując sprawy dotyczące gdzieś tam zarzucanego, bo to zazwyczaj zarzucanego błędu postępowania zespołu ratownictwa medycznego, tutaj to akurat jest taki element, wszystko jest uzależnione powiedzmy od zespołu czy od załogi. Powiem szczerze, obserwując, bo tak jak ja Ci wysłałem jakąś tam kwestię, notatki tam, ja uwielbiam 3 główne tematy, którymi zajmuję się i to, co mnie bardzo interesuje, to jest między innymi farmakoterapia, to jest pacjent pediatryczny i to są też zdarzenia z dużą liczbą osób poszkodowanych. I tą farmakologią czy tą tematyką od tam ładnych kilku lat, jak mnie to bardzo mocno zaczęło interesować i zaczynając się wgłabiać w to, ja widzę bardzo duży postęp ze strony ratowników medycznych. Jeszcze analizując, tak jak ja robiłem sobie analizę dokumentacji medycznej w latach 2014-2017, to ilość podawanych leków w stosunku do dzisiejszej stosowanej farmakoterapii to jest naprawdę różnica, można porównać niebo a ziemia. Jak wtedy były pojedyncze leki, które były podawane, to dzisiaj naprawdę ten pacjent farmakologicznie jest bardzo dobrze zabezpieczany. Problem, który ja zauważyłem i to oczywiście to jest moja taka bardziej analiza i to, co ja sobie tutaj obserwując między innymi dokumentację medyczną, zauważyłem, że wszystko jest uzależnione od tego, jak osoba została przygotowana pod względem farmakoterapii. Czyli pierwsza rzecz w kwestii edukacji. To, co też bardzo mocno widzę różnicę, czy ta farmakoterapia była taką bardzo mocno okrojoną, na przykład na poziomie studium medycznego, czy już była porządnie prowadzona na uczelni z konkretnymi efektami kształcenia, gdzie student musiał zaliczyć odpowiednie elementy, żeby przejść trochę dalej. Plus oczywiście dodatkowe jakieś warsztaty, seminaria dotyczące farmakoterapii, bo ja zauważyłem, że widzę, jeżeli ludzie rozumią kwestię leku, tego w jaki sposób ten lek działa, ale to, co jest też bardzo ważne, rozumią fizjologię i patofizjologię człowieka pod tym względem, to naprawdę z tymi lekami nie ma problemu. Oczywiście dzisiaj też wiele różnych jakichś publikacji, czy nawet same dobre praktyki, chociaż dotyczące na przykład leczenia bólu, w Polsce, może trochę kontrowersyjne, bo faktycznie od kilku lat nie były one zmieniane, też pomogły zrobić bardzo duży progres dotyczący właśnie podaży tych leków. Tak? Sam wspomniałeś też kwestia tutaj konsultacji, tak? Bo nawiązałeś do wojewódzkiego koordynatora i lekarza, który konsultuje. Dzisiaj, tak jak wiemy, w Polsce mamy tak, że ratownik medyczny może podać 50 preparatów, z tego 47 podaje tak naprawdę według własnej decyzji, a 3 mają ten zapis, że po konsultacji ze specjalistą. I to już jest bezpośrednim specjalistą, to jest ten kardiolog z danej hemodynamiki. I tak naprawdę to on już decyduje, czy podajemy klopidogrel, ticagrelor, czy ten nowy prasugrel. Tak? I to jest tak naprawdę od tego uzależnione, ale to, co jest ważne, widać naprawdę, że coraz lepiej ci pacjenci farmakologicznie są zabezpieczani. Ratownicy coraz mniej boją się tego, że albo nie mają już tego elementu, że nie wiemy, to nie podajemy. Dzisiaj faktycznie ta wiedza poszła bardzo mocno do przodu. A powiedz mi proszę, zadam Tobie pytanie, na które może nie być jednoznacznej odpowiedzi, bo ktoś powie, że nie ma takiego systemu w Polsce. Tu, gdzie pracuję, mamy pewne zasady wprowadzania leków na naszą listę dostępnych preparatów. Czy Ty widzisz jakiś mechanizm, który reguluje wprowadzanie
danego preparatu w paletę naszego arsenału, czy to jest trochę na takiej zasadzie, że Ministerstwo Zdrowia hop-siup decyduje w poniedziałek, albo w piątek, a w poniedziałek już mamy to wszystko potrafić? I jeżeli masz jakieś swoje przemyślenia, jak powinny być leki, preparaty wprowadzone do naszego zasobu? Jak ty byś to widział? Jakie ty widzisz rozwiązanie? Znaczy tutaj odniosę się do tego pierwszej części pytania, którą zadałeś, w jaki sposób to wygląda. To idzie to na dwa sposoby dzisiaj, tak? Tak jak powiedziałeś, decyzja w Ministerstwie Zdrowia też nie do końca wiadoma, dlaczego dany preparat jest. Oczywiście tutaj bardzo często jest przełożenie, powiedzmy, gdzieś tam ludzi, którzy promują dany preparat, tak? Bo to też tutaj na to należy zwrócić uwagę, a czasami niektóre preparaty, które mają mniej nacisku, nie są do końca tutaj wprowadzane. Przykład, to co ja bardzo szanuję i większość na pewno tutaj słuchaczy bardzo dobrze zna czy kojarzy doktora Woronia, który nie wiem, czy jest przewodniczącym czy zastępcą Polskiego Towarzystwa Leczenia Bólu, który od wielu lat bardzo głośno mówi o tym, żeby wprowadzić w kompetencje ratowników ketaminę, tak? Gdzie ketamina tak naprawdę jest, nie wiem, 10-krotnie bezpieczniejszym lekiem niż hydroksyzyna, którą czasami trochę w mojej ocenie jest nadużywana u pacjentów. Nie do końca są analizowane skutki, które mogą tutaj wystąpić. Miejmy nadzieję, że dzisiaj to, co zostało wprowadzone, to Ministerstwo Zdrowia ma nowego partnera, którym jest Krajowa Izba Ratowników Medycznych, oczywiście tutaj z tą Krajową Radą Ratowników Medycznych. I miejmy nadzieję, że dzisiaj w ocenie potrzeb tej analizy będzie możliwość zwrócenia się do ministerstwa, oczywiście po konsultacjach tutaj też ze specjalistami w danej dziedzinie, tak? Czy to kardiologii, czy to anestezjologii, czy to tutaj specjalistów od leczenia bólu, pod względem na przykład wprowadzenia danego preparatu i uznania, czy ten preparat właśnie w tym prehospitalu, czy to, co dzisiaj też idzie się w kierunku, żeby tu już na etapie szpitalnego oddziału ratunkowego mógł być podany przez ratowników medycznych, tak? Bo dzisiaj tak naprawdę ratownicy medyczni lekami operują w opiece przedszpitalnej. Jest konflikt na etapie tego elementu segregacji medycznej w szpitalnym oddziale ratunkowym, ale tu na szczęście głośno już wybrzmiewa hasło, oczywiście też ze strony Ministerstwa Zdrowia, żeby ten ratownik medyczny tutaj też już na tym etapie mógł sam decydować bez konsultacji o wdrożeniu tych swoich leków, które ma w uprawnieniach. No miejmy nadzieję, że w stosunku do tego pytania, które zadałeś, że Ministerstwo Zdrowia będzie rozmawiało z ratownikami i będzie analizować te potrzeby. Ja dzisiaj uważam, i jak to zostanie odebrane, to trudno, bo tutaj czasami jest to trochę kontrowersyjne, ale ja uważam, że dzisiaj za mało pracujemy na danych, bo gdybyśmy więcej analizowali, a mamy potężne narzędzie, system SWD-PRM naprawdę daje takie możliwości wyciągnięcia wniosków, co faktycznie jest potrzebne, tak? Który lek na przykład z tych listy, bo ja nie mówię, że ratownik musi mieć listę 100 leków, 150. Wystarczy 50 preparatów, czy nawet mniej, tylko dobierzmy je w odpowiedni sposób i oceńmy, jakie są ewentualne potrzeby. No właśnie, ale nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie, bo powiedziałeś, że rekomendacje na przykład Krajowej Izby Ratowników Medycznych, ekspertów, również pana profesora Woronia, najserdeczniej pozdrawiamy, to jest jedno, ale potem zadać należy pytanie, czy lekarstwa, leki, preparaty medyczne, które dajemy do rąk ratowników medycznych, czy my potrafimy je wykorzystywać, czy umiemy je stosować, bo jak wiemy, lekarstwa, leki mają swoje interakcje, mają odpowiednie obwarowania, w jaki sposób je podawać, czasy podawania, tak zwane rozcieńczalniki leków, drogi podania i tak dalej, i tak dalej. Tak więc mam jeszcze jedno pytanie do ciebie jako do biegłego sądowego i tego koordynatora, czy właściwie korzystamy z tych leków w opiece przedszpitalnej, czy według ciebie istnieją jakieś możliwości, jakieś sposoby, żeby oceniać poprawność stosowania tych leków, bo u mojego dysponenta mamy znacznie mniej dostępnych leków, nawet na poziomie paramedyka, czyli to jest wyższy poziom niż jest w Polsce, ale mamy narzędzia i mechanizmy, które kontrolują, czy potrafimy to robić.
I zadaję teraz pytanie ekspertowi, czy są według Ciebie takie sposoby, żeby to zrobić? Dzisiaj tak naprawdę też wykorzystując oprogramowanie, które jest dostępne i stworzone jednolite w całym kraju, jesteśmy w stanie to zrobić. Tutaj też jest kwestia zmiany elementu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, bo dzisiaj mamy rozporządzenie, które mówi, że ratownik medyczny musi zbierać punkty edukacyjne, jest to wszystko określone, ale tutaj jest kwestia też modyfikacji tego, tak, i ewentualnego zmiany, że jednak gdzieś ta farmakoterapia musi być, żeby na to zwracać uwagę. Kolejna rzecz to też jest przygotowanie. Odbierz, może coś ważnego, jeżeli małżonka, pozdrawiamy Magdalenę. Nie, przepraszam, mnie to tak akurat wyrzuciło. Wracając właśnie do tego tematu, który przed telefonem mówiłem, kwestia doskonalenia, tutaj weryfikacja tego, kolejna rzecz. To też jest, uważam, element kontroli wykonywanych medycznych czynności ratunkowych na poziomie dysponenta ratownictwa, bo zadajmy sobie dzisiaj pytanie, ilu dysponentów ratownictwa medycznego kontroluje swoich pracowników, tak? Ja tak naprawdę wiem tylko o kilku miejscach, gdzie przykładem uważam, że to dobrze funkcjonuje. Jest pogotowie ratunkowe w Siedlcach, gdzie tutaj koledzy bardzo fajny element kontroli jakości wprowadzili, bo my tu niestety bardzo często sobie żartujemy i cały czas to też powtarzamy, że czasami mamy wrażenie, że jakość to będzie, tak? Zamiast kłaść na ten nacisk na tą jakość. No miejmy nadzieję, że tutaj w dobrym kierunku to pójdzie i właśnie teraz, gdzie ratownicy medyczni też mają troszeczkę możliwość stworzenia czegoś, będzie to w pozytywny sposób poukładane. Dlatego cały czas pracujemy jako zespół, bo wiadomo, że jedna osoba tego nie poukłada i takie analizy tutaj całości mogą dać wypracowanie fajnego narzędzia. Tutaj widzę, że idzie to cały czas w odpowiednim kierunku, tak? Tylko u nas jest jeden problem, co ja zauważyłem, też wiele lat prowadząc różnego rodzaju zajęcia. Osoby, które wykonują swoje obowiązki zawodowe, nie lubią czegoś takiego jak słowa kontrola czy nadzór, bo od razu jest to źle odbierane, że wyciągną konsekwencje i tak dalej. Dla mnie na przykład kontrola to jest po to, żeby sprawdzić, zweryfikować, i ewentualnie spotkać się, porozmawiać z tą osobą. Pamiętaj o tym, zróbmy to. Po to, żeby właśnie między innymi te sprawy nie trafiały, nie wiem, za chwilę do sądów koleżeńskich, czy tak jak ja mam kwestię na przykład potem biegłego sądowego, gdzie jak ja dostaję opinię z prokuratury bądź sądu, to ona już jest ukierunkowana, tak? Czyli po prostu ktoś zarzuca jakiś błąd temu ratownikowi medycznemu. No bo właśnie, możemy, tak jak powiedziałeś, nieskończoną ilość leków, preparatów dopisywać do tej listy. Dysponent ma obowiązek ją wykupić. Mamy tych dysponentów ponad 200 w Polsce. A ja będę zadawał pytanie, czy z każdym miesiącem i tygodniem i rokiem utrzymywania naszych uprawnień posiadamy wystarczającą ilość wiedzy i świadomości o tym preparacie, który mamy, skoro nie podlegamy żadnemu procesowi recertyfikacji. Nikt nie oddaje nam informacji zwrotnej, nie dostajemy feedbacku, czy właściwie wykonujemy swoje czynności, szczególnie, że wiele preparatów w ciągu roku w ogóle nie będziemy podawać, bo też o tym mówią statystyki, ile leków w danym momencie dysponent zakupuje. Możemy zobaczyć po ilości zamówień, możemy zobaczyć po preparatach, które schodzą, szczególnie preparatach ścisłego zarachowania. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz. Oczywiście, jak najbardziej, tak jak mówisz, no ja też jestem zwolennikiem tego, że tak jak dzisiaj cały czas jest między ratownikami bardzo istotna dyskusja, czy zwiększać uprawnienia, czy nie. I jest połowa za tym, żeby zwiększyć, druga połowa przeciwko. Ja jestem oczywiście, zwiększmy jak najbardziej, ale dajmy te uprawnienia czasowo. Dajmy je na 2 lata, dajmy je na rok, dajmy je na 3 lata i zweryfikujmy, czy ta osoba dalej ma te uprawnienia. Nie wiem, czy tutaj, Jacku, bo ja wiem, że ty na co dzień pracujesz w Norwegii, ale czysty przykład tutaj, ja jestem z województwa śląskiego i my tutaj graniczymy z Czechami, z krajem morawsko-śląskim. Parę lat temu miałem okazję tam być w pogotowiu i między innymi mają jakąś szkołę ratownictwa czy punkt tak naprawdę tutaj
kontroli swoich pracowników, tych ratowników medycznych, w jaki sposób oni funkcjonują i tam na przykład oni robią coś takiego, że z systemu wyciągają tych ratowników na obowiązkowe szkolenia. Na przykład nie miałeś 3 miesiące nagłego zatrzymania krążenia, zapraszamy cię na szkolenie. Nie miałeś przez rok nie odbierałeś porodu, zapraszamy cię na szkolenie. I to jest świetne rozwiązanie, które w Polsce uważam bez żadnego problemu dałoby się również wprowadzić. Dzięki, że zwracasz na to uwagę i bardzo serdecznie zachęcam Państwa do tego, dysponentów i przede wszystkim koledzy, koleżanki, no nie bójmy się tego, co przed chwilą powiedział Michał. To nie chodzi o to, żeby nas od razu ściąć o głowę, tylko żebyśmy zwrócili uwagę na to, że jeżeli nie wykonujemy pewnych czynności bądź nie stosujemy preparatów, to ta wiedza nam umyka i to nie chodzi o to, żeby ktoś nas kontrolował z definicji, chcesz być skontrolowany, tylko zobaczyć, czy w tym momencie nie potrzebujesz wsparcia, o którym powiedział nasz dzisiejszy gość. Dzięki za to zdanie. Pozdrawiam wszystkich Państwa, którzy do nas docierają. Wspomniałeś przed chwilą Siedlce i Uniwersytet Siedlecki nas pozdrawia. Witam, szanowny Panie Piotrze. Dochodzą do nas kolejne osoby. Dziękuję, że dodając, drodzy widzowie i słuchacie, #NTLive piszecie, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Jest z nami kolejna osoba, która na mapie ratownictwa medycznego w Polsce jest bardzo mocno zauważalna i nie tylko przez swoją świetną fryzurę na zdjęciu, ale przede wszystkim za to, co robi. Krzysztof Kotliński, paramedyk Polan Ratownictwo, który jest jedną z takich osób, które często pisze na swoim profilu, jak to powinno wyglądać, jakie te standardy również w farmakologii powinny być utrzymywane. Krzysztof, również za Twoją pracę w imieniu całej naszej redakcji bardzo Tobie dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiejszy odcinek, jak już powiedzieliśmy na początku, przy współpracy z Na Ratunek. Elamed, który wydaje Na Ratunek, dzisiaj ten fantastyczny zespół przygotował dla Państwa niespodziankę i ta niespodzianka będzie w trakcie w naszej rozmowie będzie zadane pytanie konkursowe, a nagrodą, drodzy Państwo, drogie Panie, Panowie, będzie 5 sztuk właśnie dzisiejszej omawianej publikacji, którą za moment rozłożymy na czynniki pierwsze. Jak już wiemy, wersja z okładką z PCV, odporną na wszelkie możliwe warunki pogodowe i zdarzenia w ratownictwie są już dostępne. Redakcja naukowa, jak już wspomnieliśmy, dzisiaj gości u nas Michał Kucap, Leki w praktyce ratownika medycznego. Już za moment, już za chwilę, drodzy Państwo, padnie to pytanie i odpowiedzi na nie będzie można wysyłać w odpowiednie miejsce. Za moment, za chwilę, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, udzielimy więcej informacji na ten temat. W tym momencie raz jeszcze chciałbym podziękować redakcji Na Ratunek za to, że przy współpracy z naszą redakcją stworzycie Państwo fantastyczny tekst, który jest do dyspozycji zarówno czytelników samego magazynu, ale użytkowników portalu ratownicy24.pl. Dziękuję pani sekretarz NTLive Jagodzie Nowak za to, że dopięła tych wszystkich szczegółów związanych z publikacją naszego opisu. Jesteśmy dumni, że po raz drugi na łamach czasopisma Na Ratunek NTLive Nordistriget może zaistnieć. Tak więc bardzo za to dziękujemy. Kolejne osoby do nas docierają, kolejne osoby nas pozdrawiają. Cieszymy się, że jesteście z nami. Poznań, pan Szymon, WSPR Rzeszów, pan Marcin Warchoł, który bardzo często obserwuje, bardzo często zagląda. Jest z nami pan Marcin Ziarko, Kwidzyn, NTLive z dopiskiem, jest nam niezmiernie miło. Pan Ireneusz Szafraniec. No, pana Ireneusza przedstawiać nie można, ale no z racji funkcji, jaką pełni w tym jednym z najważniejszych instytucji związanych z ratownictwem medycznego, no to trudno nie przedstawić, ale może oddam tę przyjemność Michałowi, który ma na co dzień z Irkiem okazję i możliwość współpracować. Zgadza się, dlatego że dzisiaj, tak jak wspomniałem, mamy Krajową Izbę Ratowników Medycznych, która powstała w styczniu tego roku i tutaj tak naprawdę w końcu jest taki głos,
ale bardzo intensywnie i tak naprawdę między innymi tutaj do powstania całej Krajowej Izby Ratowników Medycznych przyczyniło się Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, które tak naprawdę już funkcjonuje od wielu lat i tutaj też mieliśmy okazję wspólnie pracować, wykonać wiele jakichś fajnych inicjatyw i między innymi tutaj też gdzieś tam nasze opinie jako Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych były brane pod uwagę i dzięki temu też udało się pewne elementy zmodyfikować czy poprawić w tym ogólnie szeroko pojętym ratownictwie medycznym. No i właśnie Ireneusz Szafraniec, zaprzyjaźniony również, mieliśmy okazję z Ireneuszem rozmawiać, jest jednym z takich czołowych osób zasiadających właśnie w towarzystwie, bo tam cały czas nie wiem, kto jest ważniejszy teraz, czy jest to pan doktor Jarosław, czy pan magister Ireneusz. Ja już się w tym momencie niekoniecznie połapałem. Pan doktor Jarosław Madowicz jest prezesem Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, a pan Ireneusz jest pierwszym wiceprezesem. Dlatego, a Irek tak naprawdę od kilku lat jest odpowiedzialny i jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego tutaj konferencji, tutaj tych stanów nagłych, która jest organizowana w Wiśle. Tak, śląskie wydarzenie, drodzy Państwo, na mapie kraju jedno z najważniejszych wydarzeń, jedno z najbardziej zacnych, tak więc zachęcamy do tego, żebyście śledzili, bo chyba już się ukazała informacja w internetach, że już wydarzenie jest dostępne. Jest z nami Magdalena Palion. Magdaleno, bardzo się cieszę, że jesteś z nami, obserwujesz Cię zawsze z drugiego rzędu, ale Twoim oczom nic się nie ukryje przed Twoim wzrokiem, tak więc dziękujemy, że jesteś dzisiaj z nami. Jest z nami również Kasia starosta. Kasiu, fantastycznie, jest to oj, nie ta osoba, oczywiście Ireneusz się pojawił, nie ma problemu, ale jest Katarzyna starosta, która bardzo często jest w trakcie różnych wydarzeń. To co, Michał, może zadamy to pytanie, będzie ono sobie wisiało, my przedstawimy tylko warunki tego naszego konkursu. Za chwilkę, drodzy Państwo, z profilu na ratunek ukaże się link, gdzie jest regulamin do tego konkursu. Mam nadzieję, że za moment to się tutaj pojawi i wszystkie osoby, które będą miały ochotę uczestniczyć w tym wydarzeniu, zapoznają się z regulaminem po to, żebyśmy dali sobie szansę na taką fair play walkę o to, żeby wygrać jedną z 5 publikacji. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu odpowiedzi na zadane w czasie audycji NT Live pytania na adres naratunek@elamed.pl i ten mail ma zawierać odpowiedź na wszystkie pytania konkursu, znaczy pytanie i odpowiedzi, które tam się pojawią. Tak więc bardzo proszę, śledźcie, za chwilkę w komentarzach pojawi się link do regulaminu i dokładnie prosiłbym jeszcze na ratunek, żebyście Państwo podali adres mailowy, na który należy wysłać odpowiedzi, na które czekamy do godziny 20:30, bo przed końcem audycji nasz gość omówi odpowiedzi, jakie powinny paść na zadane pytania. No może chyba, że to będzie tylko jedna odpowiedź, ale może się okazać, że jest więcej. To co, drogi Michale, czy to jest moment, kiedy możemy zadać pytanie konkursowe? Wydaje mi się, że tak, bo tam chyba zostało to przygotowane w odpowiedni sposób. Dobra, to oddając Tobie głos, wyrecytuj, co mamy na ekranie. Jakie pytanie chcemy dzisiaj zadać? Znaczy ja uważam, że pytanie jest bardzo proste i nie powinno stwarzać nikomu problemu, dlatego że wybrałem z obszaru leków, powiedzmy, przeciwbólowych i z tej tematyki, który z leków przeciwbólowych, wyłączając te, które działają tylko na receptory opioidowe, czyli morfinę i fentanyl, nie wykazuje działania przeciwzapalnego. Oczywiście tutaj bazujemy w granicach leków, które może zastosować ratownik medyczny, czyli tutaj z tych 50 preparatów, które są wymienione w rozporządzeniu. Tak więc, drodzy Państwo, pytanie padło, jest ono teraz na ekranie. Czas start, warto sobie zrobić może screen telefonem, żebyście mieli możliwość zaglądnięcia do treści tego pytania. Na ratunek, jak podaję odpowiedź, na odpowiedzi czekamy do godziny 20:30. O 20:30, nawet jeżeli wpadnie mail, po tym czasie już on niestety nie będzie się liczył. Zatem raz jeszcze adres mailowy na ratunek.elamed.pl.
Bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj redakcja czuwa nad nami. No dobrze, zatem drogi Michale, przechodząc już do tego najważniejszej części naszego dzisiejszego spotkania, to powiedz mi, skąd pojawił się pomysł na to, żeby stworzyć taką publikację i dlaczego akurat ta publikacja musiała pojawić się albo mogła pojawić się w wersji papierowej? Znaczy, bo teraz tak, jeżeli przeanalizujemy sobie elementy związane z tematyką farmakologii, to tych podręczników trochę znajdziemy. No tak. Nawet zwracając uwagę na stricte farmakoterapię w prehospitalu, tylko wśród tych podręczników, tych publikacji, które gdzieś tam są na rynku, to raz one są ukierunkowane bardzo szeroko, na przykład zawierają wiele preparatów, które nie do końca ratownik medyczny może zastosować. Tak? Oczywiście ratownik medyczny może stosować inne preparaty, ale już bezpośrednio na fizyczne zlecenie lekarza. Kolejna rzecz też, jak analizowałem sobie publikacje, to wiele z nich nie było aktualizowanych. Były wydane gdzieś tam na początku 2000 roku, gdzieś tam później 5-6 lat następne, a wiemy, że w przypadku leków no, mamy jakieś nowości, aktualne badania, dodatkowo tak jak było tutaj w tym przypadku, było preparaty, które się pojawiły niedawno, tak? Eksacyl, który gdzieś tam wcześniej w podręcznikach bardzo trudno było znaleźć jakiekolwiek opisy na temat tego leku. I to, co jeszcze tutaj w tym podręczniku zostało od początku, był brany pod uwagę taki projekt, to żeby on był łatwo dostępny, bo ja też, jak rozmawialiśmy przed programem, nawet sobie zrobiłem zdjęcie swojej biblioteczki z książkami dotyczącymi tylko medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego, to tych publikacji jest ogrom. Zazwyczaj one są duże, gdzie stwarzają mi na przykład problem nawet, żeby zabrać to na dyżur, tak? Bo muszę to wrzucić do plecaka, gdzieś tam mi to miejsce zajmuje, znowu jest to trochę ciężko, a publikacja, która tutaj została opracowana, ona jest mała, taka kieszonkowa, że ja ją tak naprawdę obojętnie gdzie wrzucę, dodatkowo nawet mogę ją mieć w kieszeni, tak? I na bieżąco sobie być dostępne. To, co też było ważne w przypadku przygotowania tej publikacji, to było to, żeby były podstawowe informacje. To, co ja na szybko potrzebuję, gdzie oczywiście jest takim głównym naciskiem na opiekę przedszpitalną, ale też w innych miejscach. Czasami jak działam na bazie indywidualnej karty ratownika medycznego w jakimś podmiocie leczniczym i muszę szybko podjąć decyzję, tak? Jestem na zabezpieczeniu medycznym, jesteśmy ratownikami, jest to podmiot, który ma działalność leczniczą i wtedy mogę wykonać te czynności, mogę stosować te leki, żeby było takie szybkie przypomnienie. A czy jest taka szansa i możliwość, żeby taka publikacja pojawiła się w wersji elektronicznej, czy z założenia nie ma takiej potrzeby i nie ma takiego planu? Tak szczerze, to nie do końca pytanie do mnie, tak? Bo ja tak naprawdę tutaj z założenia dla mnie było istotne przygotowanie tego wkładu, tak? Jakie tam są kolory, jak to zostało do końca złożone, to tak naprawdę już jest robota redakcji. Uważam, że wersja elektroniczna też na pewno ułatwi bardzo mocno tutaj dostęp, bo wiemy, że dzisiaj jest era telefonii komórkowej, smartfonów, gdzie tak naprawdę na tych smartfonach mamy różnego rodzaju aplikacje, z których korzystamy i też jest dobre. Chociaż tutaj ja uważam, że właśnie taka książka w wersji, tak jak ty już powiedziałeś, w różne warunki, które można wykorzystać, ona się lepiej sprawdza niejednokrotnie niż telefon. Bo tak, pracuję w rękawiczkach, nie zawsze odblokuję ekran. Rękawiczki mogę mieć zabrudzone, no kurczę, ten telefon trochę zabrudzić też jest kłopot. Bardzo często świadkowie zdarzenia, rodzina, jak zaczynam bawić się telefonem przy nich, to jest to gorzej odbierane niż otwierając sobie jakąś książkę, kładąc sobie to koło nogi i wertując, tak? I to są tutaj ten aspekt psychologiczny też odgrywa bardzo ważną rolę w tym przypadku. Na pewno w tej publikacji tam
są przygotowane te elementy z tabelkami dotyczącymi czy to pompy infuzyjnej, czy przygotowania leków i elementów w strzykawce, to w wersji elektronicznej tak naprawdę no sprawdzi się, tak? Czy nie wiem, że za 10 minut na SOR przyjedzie mi dziecko potrącone przez samochód, które jest nieprzytomne, to sobie mogę przygotować ewentualnie i przegląd. Jadąc też do takiego zdarzenia, gdzie wezwanie dziecko się dusi, też mogę sobie już zweryfikować to w wersji elektronicznej, ale jednak taka wersja papierowa, ona łatwiej pomaga i też chyba jest nawet czasami łatwiej znaleźć, tak? Niż scrollować, zanim dojdziemy do tego, co nas interesuje. A może to jest też trochę tak, jak nasza pani sekretarz redakcji MTLive, Jagoda Nowak, która trochę jest uzależniona od farby drukarskiej i musi mieć żywą książkę, żeby ją poczuć. To może u ciebie też jest tak. Sam powiedziałeś, że masz ogromną biblioteczkę, więc może tam tym nosem potrzebujesz jednak wyczuć farbę drukarską. Ja osobiście wolę sobie przeglądać fizycznie książki. Gdzieś tam na półce biorę, bo bardzo często jest tak, że coś doczytam, za chwilę szukam na przykład w następnej czy gdzieś tam przesuwam. Kolejna rzecz, takie długie czytanie mnie osobiście na przykład na telefonie komórkowym strasznie oczy bolą i mnie to szybko męczy. No tak, to prawda. Myślę, że dzisiaj też będzie okazja, żeby zapytać Ciebie o jakąś rekomendację inną niż dzisiejsza publikacja wspomniana, ale to za moment. Baza leków w wersji online, jak podają nam drogie panie na ratunek, jest dostępna na ratownicy24.pl, ta cała baza uaktualizowana, tak więc bardzo zachęcam do tego, żeby zaglądać właśnie do tego portalu. Drogi Michale, a powiedz mi, jak padł pomysł, żeby taką publikację przygotować, no to on już się pojawił. No dobra, no to jak się do tego przygotować? Czy po prostu jak mi tam pasuje? Czy miałeś jakiś na to plan, coś rozpisane, coś na zasadzie przygotowane graficznie? Czy to raczej po prostu było bardzo spontaniczne nagle gromadzenie informacji, wrzucanie tego do kotła redakcyjnego i potem samo się zrobiło? Jak to wygląda? Nie, zazwyczaj plan i to tutaj było tak, że oczywiście po części kwestia, jak prowadziłem czy to seminaria, czy warsztaty dotyczące farmakoterapii, potem dostałem przedmiot na uczelni właśnie farmakoterapia do prowadzenia. To też było takie poukładanie czy wypunktowanie potrzeb, co jest takie najistotniejsze i nie ukrywam, że też prowadząc zajęcia, zadając pytania w trakcie prowadzenia na przykład ratownikom medycznym, też zaobserwowałem, co jest największym problemem i w jaki sposób to trzeba poukładać. Tutaj szczerze, to w tej publikacji brakuje mi jednego rozdziału, który był bardzo dokładnie rozpisany, ale niestety z kilku przyczyn on został wycofany i to nie była decyzja uzależniona ode mnie, mimo że do końca walczyłem, między innymi tutaj z Jackiem też, żeby to się pojawiło, no ale wyszło tak, a nie inaczej. Miejmy nadzieję, że może w tym roku, może na początku przyszłego roku ten artykuł, cały ten rozdział uda się wydać, bo to też jest bardzo takie mocne ułatwienie dla ratowników medycznych pod względem samego postępowania. Ale tutaj na pewno wcześniej plan to nie jest tak chaotycznie. Ja zawsze zazwyczaj staram się rozpisać spis treści, co bym chciał. Nawet pisząc artykuł, nawet krótki to na ratunek, bo jeżeli tu już tutaj do tych czasopis wyżej punktowanych, to tam już dokładniej się to rozpisuje, ale też zawsze robię sobie taki plan, zanim siądę do pracy, co bym chciał. Tak? Wiadomo, że pracując, tworząc prezentacje, gdzieś tam wcześniej pisząc jakieś materiały, są pewne rzeczy, które już są przygotowane i się wkleja, się trochę przerabia, ale zawsze wyjściowo plan musi być. A powiedz mi, przed chwilą powiedziałeś, że jeden z rozdziałów się nie pojawił. Nie wiem, może pani Karolina strzeli z ucha i tutaj nam powie, jaki był powód, albo i nie, ale czy ten twój pierwotny plan, jaki miałeś w głowie, oprócz tego jednego rozdziału, bardzo się mocno różnił finalnie, jak już to wydane zostało przez Elamed? Czy oprócz tego jednego wszystko tak, jak chciałeś, było zrobione? Nie, z reguły powiedzmy, że w tych 85% było tak, jak chciałem. Tak? Oczywiście nie wliczając tego jednego rozdziału, bo
zawsze są też ograniczenia stron. To też tutaj kwestia ilości, bo no można tworzyć jakieś bardzo grube te publikacje. Czasami one potem odstraszają samych czytelników. Ale też tutaj chciałem troszeczkę jeszcze bardziej rozbudować ten element takiego wstępu, tych podstaw farmakologii, ale potem przy takiej dokładnej analizie i tym wstępie jednak zostało stwierdzone, że tu nie ma aż takiej potrzeby, bo to ma być publikacja do szybkiego przypomnienia podstaw albo odświeżenia wiedzy i wykorzystania, czy w jednym miejscu te takie podstawy farmakoterapii, które są istotne dla ratownika medycznego. Świetnie. Drodzy Państwo, już rozpoczęliście komentować przebieg naszej rozmowy. Pojawiły się już pierwsze pytanie do naszego gościa. Pozwólcie, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, że odniesiemy się do nich za moment, a te komentarze, które się pojawiają już teraz co jakiś czas, będą przewijały się przez nasz ekran. A jak wyglądała kwestia, powiedz mi, kwestia konsultacji z wybranymi ekspertami? Wspomniałeś wcześniej pana profesora Woronia. Za moment przedstawimy cały zespół, który dopisał pewne definicje, pewne materiały. Za moment to pokażemy, ale czy z jakimiś innymi ekspertami się jeszcze konsultowałeś, dzwoniłeś, wypytywałeś, prosiłeś o jakąś opinię, czy raczej to się wszystko zamknęło w waszym zespole redagującym? Nie, tutaj, bo akurat ja o profesorze Woroniu wspomniałem tam z innego, tutaj akurat ja się pod jego względem nie konsultowałem, dlatego że ja też chętnie uczestniczyłem na przykład w wykładach, tak jak u pana profesora wiedziałem, że jest, to zawsze starałem się gdzieś tam pojawić wcześniej już, też sam przygotowując się ogólnie do tej farmakologii. Na pewno gdzieś tam w luźnych rozmowach i dyskusjach prowadziłem na jakichś tam spotkaniach, na przykład, nie wiem, w kuluarach gdzieś na konferencji, tak, gdzie nie ukrywam, że czasami specjalnie podrzucałem jakiś temat wśród osób dość mocno znających się, też znaczących, żeby wyciągnąć sobie wnioski, tak, i przeanalizować, bo problem jest taki, że przygotowanie na przykład, nie wiem, opis o samego mechanizmu działania leku, to tutaj można bez żadnego problemu. Wystarczy otworzyć tam te 10-15 książek, poskładać, przeanalizować, trochę po swojemu w głowie poukładać. Zawsze problem dotyczący jest aktualnych wskazań, tej aktualnej wiedzy, tych dawek. Na przykład dawki leków, w zależności od tego, na co się opieramy, one są bardzo kontrowersyjne w różnych sytuacjach, tak? No i też czasami rozmawiając z ludźmi, jak było coś mówione, wiedziałem, że nie do końca to, co jest zgłaszane, nie jest potwierdzone w nauce, tak? I nie ma tego zapisu, dlatego tutaj było brane wiele pod uwagę. Dopiero po złożeniu całości, no to bardzo mocno profesor Ładny, nie wiem, chyba czy tam jakiemuś zespołowi też dawał do analizy tą publikację i tam nosił uwagi, które gdzieś tam chyba 2- czy 3-krotnie były wprowadzane. I tutaj do tego się odnosiłem, to samo robił profesor Nadolny, nie? Że gdzieś tam potem czytał, jeszcze komuś dawał do przeczytania, żeby to bardzo dokładnie przeanalizować. Etapy powstawania publikacji to jest taki moment, gdzie można byłoby to uruchomić teraz. Może ja posłużę się też slajdami, które też przygotowaliśmy. Drodzy Państwo, sama okładka i tutaj ukłon do pani Jagody Nowak za pomoc dzisiejszą nieocenioną. Leki w praktyce ratownika medycznego, praca zbiorowa pod redakcją doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu Michała Kucapa i Elamed właśnie. I może o tych etapach za moment, ale drogi Michale, pozwolisz, że przytoczymy autorów: doktor nauk medycznych Jacek Wawrzynek, doktor nauk o zdrowiu Jarosław Madowicz, magister Piotr Dziedzic, magister Kacper Mazurkiewicz i pan magister Piotr Szwedziński i właśnie twoja osoba jako ten nadzór merytoryczny. Czy był jakiś specjalny dobór tych autorów, czy to trochę tak, że się po prostu znacie i wiecie, kto jaką wiedzą dysponuje i gdzie się możecie uplasować, jeśli chodzi o te kompetencje swoje?
Nie, bardziej tutaj wśród osób, które zostały wymienione, to no, znamy się bardzo dobrze, znamy się wiele lat i bardziej była taka propozycja. Słuchaj, Jacek, jest taki temat, bo tworzę to, czy byś nie chciał tam dopisać, bo ten temat Cię interesuje. Ja na tej zasadzie i bardziej taki tutaj ten dobór, tym bardziej, że wiedziałem pod względem można powiedzieć takiego przerobu czasowego, kto ewentualnie ma możliwość, żeby się trochę poświęcić i przygotować. Tak? I na przykład, nie wiem, z Kacprem rozmawiałem rok temu w Grudziądzu, wiedząc, że chcę coś zrobić. No i zapytałem: Kacper, jesteś w stanie tam na przykład w ciągu tygodnia opracować krótko taki temat, ja go trochę rozwinę. Okazuje się, 2-3 dni Kacper wysyła gotowy materiał, tak, który potem dalej był do przerobienia, dlatego tutaj w ten sposób to było, bo zawsze tworząc tak naprawdę taką publikację jako praca zbiorowa, bo to ja uważam, że najlepiej jest praca zbiorowa, bo to wtedy wiele osób pod różnymi kątami, z różnych stron sobie analizuje to, co jest tworzone, a ktoś to po prostu do końca spina, czy tworzy i prosi na przykład o uzupełnienie materiału, czy tak jak ja prosiłem o to, żeby ktoś dał na przykład taką iskierkę, a ja potem z tego rozbudowywałem całość. To jest to dużo łatwiej i tych ludzi tak naprawdę można ogrom dopasować. Tak? No, mamy przykład teraz tutaj do Jacka trochę będę nawiązywać, bo uwielbiam z nim współpracować i robić różnego rodzaju projekty, gdzie też zrobił teraz publikację, gdzie zrobił dobór ogromnej ilości tutaj współautorów, którzy tworzyli daną tematykę. Nie? I tutaj tak naprawdę te osoby można spokojnie dobierać, a fajnie jest to i zawsze się patrzy na to, że bierze się osoby, które wiem, że jak coś poproszę, będzie przygotowane, bo jeżeli mam osoby, które prosi się i tak się czeka na ten materiał i czeka, to potem jest to kłopotliwe. Nie? No tak, chyba powinniśmy wspomnieć, że K1 i K2 już za moment fizycznie, już ten zapach farby drukarskiej będzie do dyspozycji u wszystkich dysponentów. No więc pozdrawiamy Jacka, pozdrawiamy wszystkich autorów, wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za zarówno treść merytoryczną, ale drodzy Państwo, przede wszystkim te promocje, ten cały marketing, wydać, to wszystko przygotować, cały sztab ludzi pracuje. Dzisiaj dostałem od Jacka. A, widzisz, no, dostali. Taki szczęściarz jesteś. Nie wszyscy takie coś już dostali, ale mam nadzieję, że w przyszłości uda się gdzieś to zdobyć od koników nie wiem, na Stadionie Śląskim, może przechodząc się, drodzy Państwo, na wycieczkę letnią, będzie można to zdobyć. Zachęcam, śledźcie profil właśnie fundacji i K1, K2, tego podręcznika, bo tam się dzieje bardzo dużo. Patronaty, które zostały ujęte w publikacji, drodzy Państwo, to Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Akademia Śląska w Katowicach, Zakład Ratownictwa Medycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, SPZOS, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu i Ratownictwo Medyczne w Żywcu, spółka z O. Pozdrawiamy pana prezesa i całą fajną ekipę. Wspomniani już recenzenci, pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Jerzy Robert Ładny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, jako konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej i profesor Akademii Śląskiej habilitowany doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Klaudiusz Nadolny, kierownik Katedry Medycyny Ratunkowej i Ratownictwa Medycznego Akademii Śląskiej i szef dysponent Pogotowia Sosnowieckiego. Tutaj widzicie, drodzy Państwo, kto odpowiadał za koordynację projektu: pani Karolina Danecka, wspomniana już wcześniej, pani redaktorka prowadząca, pani Natalia Sukiennik, pani Ewa Stawiarska, korekta, projekt okładki pani Wioletta Szczepańska, skład i łamanie, przygotowanie do druku pani Wioletta również, wydanie pierwsze, wszystkie dane kontaktowe, drukarnia i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, już trzeci dodruk w tym momencie funkcjonuje. No i właśnie, jesteśmy na etapie spisu treści, ale gdybyś mi mógł, drogi Michale, powiedzieć trochę o tych etapach tworzenia książki, jak to publikacji, poprawialiście mnie, drodzy Państwo, że tak powinno się to nazywać. Jakie były etapy, jak to wyglądało, bazując trochę może na spisie treści? Znaczy no pierwszym materiałem, na który skupiłem się i też wcześniej tworzyłem tutaj po rozmowach z panią
Karoliną i z panią Natalią też tą bazę tych leków, gdzie była bardzo przebudowa, trochę czasu na to poświęciłem i tutaj zacząłem nad tym pracować i wypracowując tą bazę leków, gdzie oczywiście tutaj były takie konstruktywne uwagi dotyczące tej publikacji, na przykład kwestia tego nazewnictwa, które tutaj się pojawia, czy to mają być nazwy handlowe, czy to mają być nazwy międzynarodowe, czy nazwy łacińskie, ale tutaj to był ten pierwszy element wypracowania. Na pewno potem wróciłem do samego początku, czyli tutaj podstaw farmakoterapii, bo tutaj zawsze od tego trzeba zacząć. Ja też uważam, że tak szczerze to fajnie by było też przypomnieć zawsze w takiej publikacji, tylko tu nie ma miejsca, bo tak jak mówiłem, te strony są ograniczone, też trochę podstawowej fizjologii i patofizjologii w stosunku do tych leków, które tutaj są wymienione w tym spisie treści. Tu bardziej nacisk tych podstaw farmakoterapii był na te podstawowe pojęcia, jak również te mechanizmy działania i pewne elementy wyjaśnione, tak? Bo dzisiaj, jak ja też zawsze żartobliwie mówię, jak bierzemy ulotkę adrenaliny, to pierwsze zdanie jest napisane, że adrenalina jest sympatykomimetykiem o działaniu inotropowo i chronotropowo dodatnim, nie? Pierwsze zdanie, które tak naprawdę mówi wszystko o tym, jakie są wskazania do zastosowania tej adrenaliny i jak ona będzie działać, tak? Tylko kwestia właśnie też znajomości tych podstawowych elementów. Następne w międzyczasie też te drogi podaży leków. Ja tutaj też bardzo mocno na przykład weryfikowałem czasy dotyczące tego, kiedy ten lek zaczyna działać po danym podaniu, bo tu też zawsze był problem i czasami takie rozbieżności, no a na końcu już były te elementy, które są potrzebne, tak? Czyli tutaj na pewno pompa infuzyjna i zastosowanie pompy infuzyjnej, na pewno też ta kobieta w ciąży, tak? Chociaż tutaj też z tymi lekami u kobiety w ciąży są różne interpretacje dotyczące, że jak jest stan zagrożenia życia, to na te preparaty nie trzeba zwracać uwagi, ale uważam, że jakby nie było, też kobieta w ciąży w różnych trymestrach też jest pacjentką, która niejednokrotnie potrzebuje pomocy, a farmakoterapia czasami jest błędnie stosowana, tak? I tutaj czy czasami jest problematyczna. To samo nawet dotyczy kobiety karmiącej piersią, gdzie jest to maleństwo i też jest tutaj ten kłopot czasami, który może sprawić potem element problemu z karmieniem. No i wiadomo, że farmakoterapia u pacjenta pediatrycznego. Tu już tak naprawdę też troszeczkę dzięki współpracy i tu muszę powiedzieć z Medycznym Centrum Szkoleniowym i z Dorotą Ladowską, którą wiele lat współpracujemy, też tworzyliśmy różne rzeczy, to wykorzystałem ten pomysł tych strzykawek, które mieliśmy, bo to obrazowo naprawdę bardzo ułatwia też czasami prowadząc zajęcia praktycznie, pokazując te strzykawki, naciągając te preparaty, wypuszczając. Ja zawsze lubię robić zajęcia jeszcze dodatkowo z tuszem, gdzie różny preparat jest różnego koloru, też pokazując rozcieńczenia, żeby było wiadomo, to bardzo ułatwia element, tak? A tutaj te takie podstawy, tutaj też czasami warto sobie przypomnieć, tak? Bo nawet, nie wiem, manitol, jeden z leków, który większość ratowników, która tutaj na pewno jest i na naszym kanale, nie miała okazji go podawać, tego manitolu 15%, ale nagle okazuje się, że kierownik zespołu każe mi podać 15% manitol w dawce 200 mg na kilogram masy ciała i podaj odpowiednią ilość. Tak? Kwestia tych przeliczeń tej matematyki, bo niestety czasami jak potem nie pamiętam pewnych podstawowych wzorów, to też jest kłopot z tym przeliczeniem. Dobrze, idźmy dalej. Mamy kolejne preparaty, jak już Michał wspomniał, cała paleta leków, cała paleta preparatów. Który z Twoich ulubionych leków oprócz ketaminy jest na liście, które bardzo lubisz, ten lek? Już nieważne, czy dlatego, że ma ładną nazwę, czy może trudniejszą ma nazwę łacińską, ale czy jest jakiś taki preparat, który szczególnie lubisz, który znalazł się na liście leków i który jest dostępny w Waszej publikacji? Znaczy pytanie, pod jakim względem lubię, nie? Czy lubię podawać nie pacjentom?
Nie, ale masz do niego największą sympatię jako ratownik, jako akademik, może jako biegły sądowy, nie wiem. To teraz, to jak już uszczegółowiłeś, to teraz mogę odpowiedzieć na pytanie. Jako z elementu akademickiego uwielbiam kilka preparatów, między innymi adrenalinę, atropinę. Świetnie na podstawie tych dwóch preparatów można omówić układ, ten wegetatywny, układ współczulny, przywspółczulny, co tutaj się dzieje, jakie receptory działają. Uwielbiam leki przeciwbólowe, też fajnie można wytłumaczyć mechanizm działania leków, tak? Czyli tutaj różne uchwyty, tak jak mamy fentanyl, morfinę, a tak jak mamy niesterydowe leki przeciwzapalne, czy ewentualnie tutaj pyralginę. I też bardzo ciekawie to są czy leki antyarytmiczne, czy leki na nadciśnienie, a na przykład w życiu praktycznym, pracując z pacjentem, pracując w zespole ratownictwa medycznego, ja na przykład osobiście bardzo lubię Urapidil, czyli tutaj Ebrantil do stosowania, bo tutaj uważam, że w tych dawkach frakcjonowanych, działając na receptor alfa, świetnie można tutaj regulować pacjentowi te ciśnienie, bo zazwyczaj zawsze była ta rutyna captopril, furosemid, nie? I czasami, już nie mówię po zostawianiu, po podaniu pacjentowi furosemidu, jeszcze dorzucenie hydroksyzyny i pozostawianie tego pacjenta w domu, no trochę tak kwestia dyskusyjna, różnie interpretowana oczywiście, wiadomo jaki wiek pacjenta i tak dalej. A powiedz mi proszę, bazując zarówno na tych preparatach, które są dostępne na liście leków ratownika medycznego, rzeczywistość oraz statystyka z SWD, jakiego preparatu w ostatnich 12-24 miesiącach w ogóle nie użyłeś z tej listy? Z tej listy to na pewno to, co już wspomniałem, słynny manitol 15%, który może zastosować ratownik medyczny. Kolejna rzecz, na pewno lek, i tutaj też nie wiem, czy ktoś z naszego tutaj słuchaczy miał okazję zastosować, to jest lek 21, czyli znany Efox czy Mononit, gdzie bardziej to jest lek spotykany w domu pacjenta, ale też jest na wyposażeniu zespołu ratownictwa medycznego w postaci tak naprawdę doustnej do zastosowania. To są dwa główne preparaty, gdzie manitol zdarzyło mi się raz podać chyba, gdzie faktycznie tutaj było wzrost ciśnienia czaszkowego, ale Efoxu czy Monitu to osobiście nie podawałem. Wiadomo, tutaj na wizycie u pacjentów spotykałem, wiedziałem, pacjenci zażywali, czasami krótko przed przyjazdem, ale sam osobiście nie miałem takiej okazji, żeby ten lek zastosować. I znowu, drodzy Państwo, to jest dowód na to, co przed chwilą powiedział Michał, że są pewne leki, środki, których nie podajemy tak często, nie podajemy w trakcie codziennej naszej pracy, każdego dnia czy tygodnia, więc zachęcamy do tego, żebyśmy my wszyscy otwierali książkę, czytali o wskazaniach, przeciwwskazaniach, o tych interakcjach, o tej całej farmakokinetyce i farmakodynamice, żebyśmy update'owali tę naszą wiedzę, informacje, które są bardzo ulotne. Nie wstydzić się poprosić na przykład kolegę doświadczonego, który ma więcej styczności z tym lekiem, bo na przykład jest ratownikiem medycznym i pielęgniarzem i pracuje połowę etatu w oddziale kardiologii, a połowę etatu w ZRM-ach. To żaden wstyd przecież, Michał, zapytać o pomoc, żeby ktoś coś wyjaśnił, przeliczył dawkę, czy pomógł nastawić pompy, prawda? Oczywiście, ja powiem szczerze, ja się tego nie wstydzę i niejednokrotnie zadaję pytania. Jeżeli ktoś wiem, że ma wiedzę w tej tematyce, której ja na przykład jest uboższa, to zawsze zapytam, dlaczego tak, a czemu. Na zasadzie to nie złośliwych pytań, tylko żeby się czegoś nauczyć i czegoś się dowiedzieć, tak? Tak, konstruktywna informacja zwrotna, ten feedback, który otrzymujemy, drodzy Państwo, służyć ma temu, żebyśmy nie ryzykowali tym, że jakieś zdarzenie niepożądane się pojawi. A jeżeli już się pojawi, odpukać w niemalowane, to żeby się już więcej nie powtórzyło. Drodzy Państwo, kiedy... Dwa słowa jeszcze tutaj, Jacku, do tego, co powiedziałeś. Bardzo proszę. To są tak naprawdę takie dość istotne słowa, które powiedziałeś, bo niestety wśród naszych kolegów czy koleżanek, ja nie mówię tylko ratowników medycznych, ogólnie medyków, też się tak trochę przyjęło, że kurczę, nie zadam mu pytania, bo pomyśli, że ja jestem
taki i inny, bo tego na przykład prostej rzeczy nie wiem. Też czasami mam takie momenty, gorszy dzień, że nawet prostą rzecz zapomnę i warto dopytać. I żeby właśnie nie traktować tego pytania, czy czasami jak się komuś zadaje pytanie, że to jest pytanie złośliwe, tak? To tutaj niestety te przekonanie jest bardzo złe. To jest to, co mówiliśmy wcześniej o ocenie i o jakości, że nie chodzi o to, żeby kogoś dyskredytować, pokazywać mu te błędy, tylko zawsze, żeby to miało cel czy walor edukacyjny, tak? Bo jeżeli ktoś mi odpowie na moje pytanie, nawet czasami dla kogoś może być proste, to ja to zapamiętuję tą odpowiedź, tak? I zazwyczaj będę bardzo, bardzo długo pamiętał tą odpowiedź. Doskonale. Drodzy Państwo, pojawiają się pytania, pojawiają się komentarze. Pytania za moment, komentarze już za chwilkę. Igor Żmutka. Igorze, witamy Cię najserdeczniej. Napisał taki komentarz: mechanizmy działania leków i ich interakcje to fascynująca tematyka. Pozdrawiamy Jakub i Igor. Bardzo, bardzo się cieszę. Chyba nic więcej nie trzeba dodawać do tego komentarza, prawda, drogi Michale? Nie, no Igor tutaj też jest mega specjalistą pod tym względem i też wie, tym bardziej jak tworzył swoje tam materiały, które utworzył i wcześniejsze podręczniki, jak również tutaj aplikacje, to też tutaj czytał bardzo dużo, bo wcześniej rozmawialiśmy o tej farmakoterapii i to jest naprawdę fascynujące. Ja zawsze mówię swoim studentom, żeby dobrze zrozumieć farmakologię i naprawdę, że tak żartobliwie powiem, ją pokochać można, to trzeba to wszystko zrozumieć w prosty sposób. Kwestia właśnie zrozumienia mechanizmu działania, a żeby to zrozumieć, ta fizjologia, trochę tej anatomii, chociaż anatomia mniej ma tu znaczenie, ale też patofizjologia, tak? I naprawdę w momencie, kiedy się to rozumie, da się to wyobrazić, naprawdę jest to fascynujące. Problem niestety jest do tego, co Igor też napisał, że w wielu przypadkach, jak też rozmawiałem z osobami, które kończyły różnego rodzaju szkoły czy uczelnie, to bardzo często trochę farmakologia nie do końca była prawidłowo prowadzona, tak? Bo były wkuwanie na pamięć wskazań do zastosowania danego leku i na przykład męczarnia, bo potężny temat antybiotyki, czy jakieś tam potężne tematy, gdzie były tak tylko sucho niestety omawiane czy przekazywane te informacje. No to dobrze, skoro wywołałeś ten temat, to miałem kolejne pytanie trochę przesunięte w czasie. No to jak powinniśmy uczyć o lekach w medycynie przedszpitalnej, zarówno na tym etapie kształcenia dyplomowego, licencjaty, oczywiście zaraz stopnia drugiego te studia, no ale całe kształcenie podyplomowe. Jakie zatem rekomendacje dla uczelni, dla Twoich współkolegów i koleżanek, którzy kształcą wiele innych uczelni? Jak to robić, żeby studenci, którzy przychodzą do nas na praktykę, bądź świeżo upieczeni ratownicy medyczni z licencją na wiele rzeczy, robili to w sposób dla nich bezpieczny i dla pacjentów również? Pierwsza rzecz, tak żartobliwie, że powiem, ale to trochę w tym jest prawdy, na pewno trzeba uczyć z pasją i pokazywać te zamiłowanie do tematu, który się prowadzi, bo to jest chyba ten podstawowy element. Na pewno nie mogę nudno tutaj czytać prezentacji, która została przygotowana. Tutaj należy zawsze rozwinąć i pokazywać studentowi, ale również już ratownikowi medycznemu, w jaki sposób i w którym kierunku zagłębić daną tematykę. Tak? Uważam, że akurat trochę jest ta świętość tych 50 preparatów, które ratownik medyczny może zastosować, to powinno być to bardzo dokładnie wytłumaczone. Tak? Nie wiem, przykład leków antyarytmicznych. Ratownik medyczny dzisiaj może kilka podać tych leków antyarytmicznych, takich jak betalog, takich jak adenozynę, takich jak amiodaron czy lignokaina i teraz kwestia wytłumaczenia, na czym polega ta arytmia, jakie mamy arytmie i te mechanizmy, gdzie poszczególny lek, w które miejsce on zadziała, tak? I wtedy ja nie muszę się uczyć na pamięć, w którym momencie ten lek ma być podany, tylko jeżeli ja zrozumiem, zostanie to rozrysowane i zrozumiem, na co on działa, to wtedy mi jest dużo łatwiej. Kolejny temat, leki na nadciśnienie.
no to jest tak naprawdę potężny temat, ale wystarczy rozrysować czynniki, które wpływają na podwyższenie ciśnienia i teraz pokazanie, gdzie dany lek na co wpływa, tak? I co on tutaj robi w tym organizmie, jakie są pozytywne efekty, a jakie są tego skutki, tak? Drodzy Państwo, dzisiaj rozmowa o lekach w praktyce ratownika medycznego. Państwa i naszym gościem jest Michał Kucap, którego już na początku przedstawiliśmy, ale wszystkie te osoby, które do nas dzisiaj w tym momencie dołączyły, to informuję, że nasz gość jest koordynatorem fajnego, ciekawego projektu, który został dopięty do końca w 2024 roku, a publikacja wydana przez Elamed już ma trzecie swój dodruk, trzecie wydanie, czy pierwsze wydanie trzeciego dodruku i dzisiaj na antenie Enta Live właśnie o lekach w praktyce ratownika medycznego z Michałem Kucapem rozmawiamy. Wrócę jeszcze do tego slajdu, który był przed chwilką, odnośnie wstępu. Czy coś zawarte zostało we wstępie, do czego chciałbyś się bardzo mocno odnieść, co dla Ciebie było znaczącą kwestią? Pewnie każde słowo było przemyślane przez Ciebie po stokroć, ale czy jest coś szczególnie wyjątkowego, co znalazło się w wstępie, zarówno na pierwszej stronie bądź drugiej, co ma dla Ciebie największe znaczenie, albo najważniejsza rzecz? Znaczy, na pewno takim celem tutaj tworzenia tej publikacji, odnosząc się do tego wstępu, to było to, żeby dać nie tylko ratownikom medycznym, to akurat tytuł tej publikacji to było kilka propozycji, został wybrany ten, dlatego że też chodziło o to, żeby nie kolidowało z innymi i zostało nazwane leki tutaj w praktyce ratownika medycznego, gdzie tutaj nie tylko dla ratowników to medycznych, tutaj chodziło o to, żeby te leki najczęściej w tych stanach zagrożenia zdrowotnego, w tych takich najczęściej spotykanych, żeby było wiadomo, w jaki sposób tutaj zastosować i je też umiejętnie podać, tak? Czyli z tą drogą podania. Na pewno to, co też tutaj jest na drugiej stronie, to jest kwestia tej charakterystyki produktu leczniczego, dlatego że ja tutaj starałem się szukać raz oczywiście tego konkretnej dawki w HPL-u, ale również w innych towarzystwach naukowych i to, co też mogę zdradzić, co było bardzo dużym problemem, bo ja już tutaj wcześniej do tego nawiązałem, to był cały szeroki temat, który bardzo mocno w to się zaangażował Jacek Wawrzynek i tam ja też potem coś tam dopisywałem, to były leki podawane off-label, czyli tutaj niezgodnie z tą charakterystyką produktu leczniczego. Niestety u nas w kraju HPL w ministerstwie jest bardzo rzadko zmieniany i te firmy farmaceutyczne raz dla nich jest to dużym problemem, udowadnianie wielu rzeczy, a jednak ta aktualna wiedza medyczna bardzo mocno niejednokrotnie wyprzedza HPL. No i tutaj o tym mieliśmy bardzo mocno napisane, tylko niestety głównym argumentem tego rozdziału off-label był problem tak naprawdę kodeksu etyki zawodowej ratownika medycznego i to, że dopiero dzisiaj na etapie tego dokumentu, bo tak to można nazwać, jest organ tworzący, czy powiedzmy grupa, zespół ludzi, którzy się w tym specjalizuje i to tworzy, to dopiero po jego utworzeniu będziemy mogli oficjalnie mówić o czymś takim jak off-label, bo dzisiaj tak naprawdę musimy się trzymać konkretnie wskazań, czyli tego charakterystyki produktu leczniczego, jak to jest, a niestety w życiu praktycznym niejednokrotnie to jest trochę odstępowane, tak? Ważne, że ratownik medyczny, który to wykonuje i działa, żeby miał świadomość, w jaki sposób to robi i dlaczego, żeby umiał to argumentować. Tutaj jeszcze dodatkowo w tym wstępie też ten element tej pompy infuzyjnej, bo to też jest taki kłopot zawsze w opisaniu, tak? My mówimy o tych pompach infuzyjnych i wiemy, że te leki są, chociaż bardzo często na ćwiczeniach praktycznych gdzieś tam już pracując z ratownikami medycznymi, szczególnie z opieki przedszpitalnej, bardzo często słyszę, ale
my pompę mamy w karetce, jak ja mam 10 minut do szpitala, to po co tą pompę będę podłączać? No oczywiście do końca to nie jest prawidłowe myślenie i w ten sposób nie powinno to być takiego podejścia, dlatego też zależało mi, żeby ta pompa infuzyjna się znalazła w tej publikacji. No tak, bo najczęściej wszystkie zespoły ratownictwa medycznego w Polsce zgodnie z tym, co fundusz sobie życzy, są wyposażone w tego typu urządzenia, a znowu patrząc trochę za siebie, kiedy ostatni raz trenowaliśmy nastawienia, wprowadzaliśmy preparaty, przeliczaliśmy ile miligram w jednym mililitrze, ile mikrogramy w mililitrze, ile ma przejść na kilogram masy ciała, ile na minutę, ile na godzinę, no to trzeba trenować, prawda? To bardzo łatwo się można na tym pomylić. Dlaczego dobrze jest to, jak przejmuje dyżur, iść do tego ambulansu, włączyć tą pompę, zobaczyć, czy ona działa, nastawić sobie ewentualny jakiś przepływ i za każdym razem innego pacjenta w głowie sobie wybrać. Drodzy Państwo, już dosłownie kilka minut zostało do rozstrzygnięcia naszego konkursu. Znaczy tak, bo Michał udzieli odpowiedzi z komentarzem, tak więc raz jeszcze treść pytania przypominana jest przez redakcję Na Ratunek. Na Ratunek organizuje dzisiejszy ten konkurs. Cały regulamin jest dostępny, drodzy Państwo, również na stronie internetowej i w komentarzach. Przypominamy treść pytania konkursowego, który z leków przeciwbólowych, może jest ich więcej, oprócz morfiny i fentanylu, nie wykazuje działania przeciwzapalnego, i odpowiedź na to pytanie jeszcze przez 9 minut, 8,5 minuty możecie Państwo wysyłać na ratunek@elamed.pl i za chwilę parę będziemy mogli o tym Państwu opowiedzieć. Proszę tylko, drodzy widzowie i słuchacze, jak wybije 20:30, dajcie znać w komentarzach, żebym się czasem nie rozkręcił, bo ja uwielbiam z Michałem rozmawiać za każdym razem, kiedy się gdzieś widzimy, a to Wisła, albo do Grudziądz, albo gdzieś tam ostatnio też widzieliśmy się w Akademii Śląskiej, to mnóstwo pytań, mnóstwo ciekawych wątków i możemy się trochę w tym wszystkim zagadać. No dobra, ja się zagadam. Drodzy Państwo, chciałbym, drogi Michale, żebyśmy teraz weszli dosłownie na 3-4 slajdy, które już dotykają samego wnętrza książki, publikacji, które też jest dostępne w internetach, więc myślę, że tutaj nie odkrywamy wielkiej tajemnicy, żeby też po prostu nie spoilerować wszystkiego bardzo mocno, co jest w środku. I jak Ty byś miał zachęcić osobę, która dopiero zaczyna przygodę z ratownictwem medycznym, z medycyną przedszpitalną, żeby korzystać z takiej książki i również tych wszystkich, którzy mają korzystać z takiego narzędzia? To jakby to miało wyglądać? Tak szczerze, to trochę zaskoczyłeś mnie z tym pytaniem, bo ja uważam, że tak naprawdę wybierając ogólnie zawód medyka, muszę mieć tą świadomość, że jestem zmuszony tak naprawdę do końca swojej pracy zawodowej uczyć się, bo tak naprawdę jestem do tego zmuszony. Wiemy, że medycyna robi cały czas postępy. My jeszcze tutaj, wydaje mi się, wszyscy jak jesteśmy w tym gronie na kanale, to mamy do czynienia z medycyną ratunkową, która uważam, że jest jedną z tych działek medycyny najtrudniejszą, tak? Bo obejmuje wiele obszarów, wiele tutaj części medycyny, oczywiście zaczynając od pacjenta internistycznego, przez chirurgicznego, kardiologicznego, anestezjologię i tak dalej możemy tutaj wymieniać i tak szeroki tematyka tej medycyny ratunkowej też powoduje, że może być sytuacja, że te tematy rzadziej wykorzystywane mogą nam umknąć, tak? I mając różnego rodzaju publikacje, czasami w wolnej chwili, tak, siedząc sobie, czy to na dyżurze, czy czasami wieczorem, wziąć i po prostu przypomnieć sobie te podstawowe elementy i między innymi tutaj to, co jest bardzo ważne, to co ja wpływam na pacjenta, czyli moje działanie w stosunku do pacjenta, wykonywane medyczne czynności ratunkowe, a wśród tych medycznych czynności ratunkowych stosowanie farmakoterapii, tak? Bo ja nie wiem, co mnie czeka na dyżurze, obojętnie czy ja dyżuruję w zespole ratownictwa medycznego, na SOR-ze, na oddziale intensywnej terapii, gdziekolwiek, to ja tak naprawdę nie jestem w stanie przewidzieć, co za chwilę się zdarzy i czy ja będę musiał podać leki 2-letniemu pacjentowi, czy to będzie kobieta w ciąży, gdzie będę się zastanawiał, bo ona ma nagłe zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór i teraz
jadę już na masażu do tego szpitala, ale po 3. defibrylacji, czy dać tej amiodaron, czy nie podawać tego amiodaronu i tak dalej, i tak dalej. Tak? Dlatego warto tutaj korzystać. To, co teraz wyświetliłeś, dawki leków, tak? Oczywiście bardzo często jest też tak, ćwicząc, czy prowadząc kurs doskonalący, czy jakiekolwiek warsztaty ćwiczeniowe, to bardzo często jak ratownicy podchodzą do fantomu, nawet zeszły weekend miałem akurat szkolenie takie pediatryczne, to było zawsze, ja położę sobie tu telefon, dobra, to będzie, bo tutaj nie wszystko wiem. Oczywiście w takiej sytuacji, gdzie nie ma tego takiego stresu, nie ma tych realnych sytuacji, mogę to zrobić, ale jeżeli jest rodzic załamany, jest psychologia tłumaczenia, gdzie ja muszę wytłumaczyć, co w danym momencie robić, ja nie do końca mam możliwość zapamiętania. A to, co też od nas, powiedzmy, trochę się wymaga, co trochę w przenośni to powiem, tak zwanej kodyfikacji mięśniowej. Po to ćwiczymy wielokrotnie te procedury, żeby pod wpływem stresu, emocji, czy właśnie tych elementów środowiska zewnętrznego z automatu wykorzystywać. Zdzierkając do takiej publikacji, czytając 10. raz te dawki w ciągu ostatniego miesiąca, to naprawdę w stresie ja już z automatu będę pamiętał. Zachęcam, drodzy Państwo, komentujcie wypowiedź Michała, jego wypowiedzi na pytania, które dzisiaj padają. Jest z nami Jagoda Mikołajczyk. Cześć Jagodo, bardzo miło Cię widzieć. Fajnie, że jesteś z nami. Napisałaś taki komentarz. Są też fani PDF-ów i magicznej funkcji wyszukiwania. To a propos, czy ma być to wersja cyfrowa, czy ta papierowa. A co do odbioru przez pacjenta, rodzinę, komunikacja tu może pomagać. Inny odbiór będzie mieć wyciągnięcie telefonu i scrollowania, a inny krótki komunikat, na przykład upewnię się co do właściwej dawki. Świetny komentarz. Bardzo Tobie za to dziękuję. Marysia napisała, że dla mnie też papierowe wersje ponad wszystko, aczkolwiek trzeba wiedzieć, w którym miejscu szukać i faktycznie, droga Marysiu, czasami, kiedy potrzebujemy tę konkretną informację sprawdzić, przede wszystkim zrobić double check, cross check procedury, fajnie jest mieć to w takim skondensowany sposób. Tak więc bardzo się cieszę. Padło pytanie odnośnie, jak rodzina odbiera to nasze sprawdzanie, czy telefonem, czy publikacją. Robin, za chwilkę Robin udzielimy tej odpowiedzi, Michał udzieli na to pytanie, tak więc proszę jeszcze dosłownie o cierpliwość, pojawiły się konkretne inne zapytania do dzisiejszego naszego gościa, którym jest Michał Kucap. Powtarzajmy, ćwiczmy, sprawdzajmy. Jest godzina 19:27, czyli jeszcze dosłownie chwilę nam zostało do tego, żebyśmy, drodzy Państwo, rozwiązali ten konkurs, a przypomnę tylko pytanie konkursowe, które dzisiaj zostało przygotowane przez naszego gościa w konkursie zorganizowanym przez Na Ratunek, Elamed, Ratownicy 24, który z leków przeciwbólowych oprócz morfiny i fentanylu nie wykazuje działania przeciwzapalnego. Tak więc dosłownie teraz 2 minuty zostało nam do tego, żebyśmy, drodzy Państwo, mogli rozstrzygnąć dzisiejszy konkurs, a 5 egzemplarzy tych publikacji Leki w praktyce ratownika medycznego, które ufundował Na Ratunek, Elamed, będą rozlosowane pośród tych 5 osób, które jako pierwsze udzieliły prawidłowych odpowiedzi. Redaktor naukowy Michał Kucap jest dzisiaj z nami, jest naszym gościem. Drodzy Państwo, jeszcze jakiś komentarz się tutaj pojawił. Aha, jest z nami Romek Orlik, który właśnie rozpoczyna przygodę z ratownictwem medycznym, który właśnie się zdecydował na to, żeby rozpocząć studia. No to dobrze, panie doktorze Michale, akademiku i ratowniku, co poradzić na starcie naszemu drogiemu koledze, żeby się trochę nie wystraszył tych wszystkich dawek, wskazań, przeciwwskazań i tego wszystkiego, z czym będzie się musiał zmierzyć, żeby nie uciekł nam po pierwszym roku? Tutaj pod względem studenta to jest też to, co ja zawsze mówię studentom na pierwszym roku. Ważne elementem studiowania jest to, żeby opanować umiejętność łączenia przedmiotów, bo to jest ważne tutaj, bo jeżeli student, ja od pierwszego roku podchodzę tak, że anatomia, fizjologia, podejście 3 razy Z, tak jak to w Polsce się mówi, tak, czyli zakuć, zaliczyć, zapomnieć,
to nie w medycynie i to na pewno będzie potrzebne do tych dalszych elementów i to jest tak, że między innymi fajnym przykładem jest ta farmakologia, tak, gdzie tak jak ty tutaj fajnie to nazwałeś, farmakokinetyka, farmakodynamika, gdzie o tym się mówi na tym przedmiocie, ale nie mówi się już o tych podstawach fizjologii, tak? Ja mogę to przypomnieć, ale to już było omawiane na innym przedmiocie i to jest ważne, żeby tutaj studiując każdy przedmiot traktować ważnie i stosować go jako ten element, który na pewno mi jest potrzebny. Drodzy Państwo, minęła 20:30. Koniec, nic więcej nie przejmujemy, nie bierzemy, zarobieni jesteśmy, nie. Koniec naszego konkursu. Tak więc, drogi Michale, proszę Cię słowa komentarza do Twojego pytania. Powiedziałeś, że ono wcale nie było trudne i skomplikowane. No to jaka jest odpowiedź albo jakie są odpowiedzi? Nie było trudne, dlatego że tak naprawdę leków przeciwbólowych, no ratownik medyczny dzisiaj ma trochę większą tą gamę niż tam jeszcze parę lat temu. Dlatego ja już tutaj podałem w nawiasie oprócz morfiny i fentanylu, dlatego że to są leki, które działają na tą teorię receptora, czyli mają działanie agonistyczne na receptory opioidowe, które mamy 3 typy. Tam nie będziemy się wgłębiać, który działa silniej, dlaczego, ale ogólnie działając na receptory opioidowe nie ma w ogóle tego mechanizmu działania przeciwzapalnego, bo te 2 leki tutaj wymienione bezpośrednio działają na receptory zlokalizowane w komórkach nerwowych. Kolejne leki, jakie mamy, to mamy niesterydowe leki przeciwzapalne, potężna grupa, tak? Tutaj między innymi mamy ketonal, ibuprofen, kwas acetylosalicylowy, które właśnie wykazują działanie przeciwzapalne. Dlatego, że one działają na substancje COX-1, COX-2 i tutaj hamują cały ten proces cyklogenazy, a między innymi tutaj ta substancja COX-2 czy ten enzym indukowany, który jest tutaj indukowany przez ten taki enzym egzotoksyczny i cytogeniczny przeciwzapalny, powoduje te działanie przeciwzapalne. Kolejne jeszcze tutaj przeciwzapalnie też nam działa pyralgina, ale nie wykazuje działania przeciwzapalnego paracetamol, dlatego że on działa tylko na substancję COX-1, czyli blokuje ten proces cyklogenazy tylko w mózgu i tam mamy substancję, czyli stale obecny ten COX-1, który działa przeciwbólowo, a nie ma tego elementu działania przeciwzapalnego. Tyle tam tych trudnych słów padło, tyle definicji, tyle trudnych określeń. Widzisz, drogi Romanie, gdzie to położyć wszystko w tej naszej głowie, ale ułoży się na pewno. Tak więc dziękuję bardzo, drogi Michale, że przygotowałeś to pytanie. Dziękuję Tobie za ten komentarz. Dajcie znać, drodzy Państwo, w komentarzach, czy coś jeszcze może wymyśliliście, co powinno się pojawić w odpowiedzi, a może macie jakieś inne propozycje. Nie wstydzić się tam, proszę, kto napisał jakąś odpowiedź, która niestety nie jest prawidłowa. Dajcie tutaj, podzielcie się z nami. Nie będziemy się śmiać, dostaniecie od naszego zaproszonego gościa konstruktywną informację zwrotną, feedback tak zwany, żebyśmy może tutaj znaleźli jakąś przestrzeń do tego, żeby się rozwijać. Jak napisała do nas przedstawicielka redakcji na ratunek, czas na przesłanie odpowiedzi właśnie o tej 20:30 minął. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Ze zwycięzcami skontaktujemy się jutro do godziny 17:00. A jak już Państwo wiecie, 5 tych egzemplarzy bardzo ładnych tej publikacji zostanie Wam doręczone w odpowiedni sposób. Tutaj przeczytajcie regulamin, tam jest elegancko wszystko wyjaśnione i jest komentowane. No dobrze, no to pojawił się pierwszy komentarz. Jagoda napisał, a może lidokaina? Zgadza się, z lignokainą tutaj sama lignokaina nie jest tutaj zaliczana jako typowy lek przeciwbólowy. Dzisiaj tak naprawdę jest
nawet artykuły się pojawiają, że jest jako dobrym elementem wspierania w przypadku bóli w obrębie jamy brzusznej, ale nie jako typowe wykorzystanie leku przeciwbólowego, tak? Czyli tutaj tego leku pierwszego rzutu. Typowo, tak jak tutaj w komentarzach widzę, właśnie chodziło o paracetamol, dlatego że pyralgina w publikacjach też jest opisywana i wykazywana jako, że ma te właściwości działania przeciwzapalnego. I tutaj podajemy te komentarze, a Agnieszka i Jędrzej i Lukas Felczer, Marcin Wojcieszak, który dzisiaj nas bacznie obserwuje. Twoje pytanie nie umknie, drogi Marcinie. Grzegorz Lewandowski, zaprzyjaźniony z Entelife. Grzegorz, jak ja się cieszę, że Cię widzę. Dawno już nie widzieliśmy siebie. Odpowiedział, oczywiście masz rację. Pojawiają się kolejne osoby, które nas pozdrawiają. Dzięki Entelife. Fajnie, że Pani jest z nami, Pani Magdaleno. Można się dzisiaj dużo dowiedzieć, zarówno jak powstawała sama publikacja, ale odnośnie tej farmakoterapii, o której mógłby nasz gość mówić godzinami, ale skoro słucha takich wykładów jak profesora Woronia, no to się wcale potem nie dziwię, że się Tobie trochę, Michale, udziela. No dobra, żeby nie było tak słodko, to powiedz mi, proszę, z odpowiedzią trafiłem, tylko że tak zasłaniam się wypowiedź. Aha, okej, tu Pan Jakub dopisał. Chciałbym, żebyś odpowiedział teraz na to pytanie bardzo szczerze, tak samo szczerze, jak odpowiedziałeś na wszystkie pytania, które były przed chwilką zadane. Jakie pułapki i największe zasadzki czyhają na nas w trakcie tworzenia takich publikacji branżowych? Chodzi o to, żebyś był szczery pod tym kątem, żeby ewentualnie kogoś zachęcić do tego, żeby pisał takie publikacje, na przykład przy współpracy z Elamedem, albo powiedzieć nie róbcie tego, bo to jest niebezpieczne. Nie, no tutaj szczerze mogę powiedzieć o takiej pułapce, w którą mi się zdarza wpadać, bo ja ogólnie lubię pisać, lubię coś tam publikować, może nie tyle, żeby gdzieś tam się pokazywać, tylko ja lubię to, jeżeli ktoś to przeczyta i wykorzysta to w życiu praktycznym. No tego feedbacku nie mam, ale uwielbiam to robić i taką największą pułapką jest tak naprawdę pułapka takiego zniechęcenia, że jak nad coś robimy, nawet czasami pisanie krótkiego artykułu, dochodzi się do pewnego momentu, że na przykład chwilowo nie ma się pomysłu, co zrobić dalej, to w tym momencie jest ta taka niechęć i nie chce się do tego tematu wracać. I tutaj najlepiej jest, ja mogę to powiedzieć z doświadczenia, na jakiś czas zostawić ten materiał, w ogóle do niego nie wracać, ale jak już wrócić, to już z gotowymi rozwiązaniami. Albo postawienie nowego celu, albo ewentualnie tutaj znalezienie jakichś nowych materiałów i to tak naprawdę chyba spotyka każdego z nas, bo ja powiem szczerze, z osobami znajomymi, z którymi współpracuję, pisząc jakąś tam publikację, czasami pisząc artykuły, też tak mam, że fajnie, że ktoś na przykład do mnie zwraca się z jakimś pomysłem. Teraz na przykład u mnie prowadząc koło naukowe z medycyny ratunkowej, bardzo dużo studentów właśnie chce publikować, pisząc jakieś artykuły, to też widzę, że dochodzą do pewnego momentu i mają tą niechęć. Czasami delikatnie się przypominam, jak tam praca i nie ma odpowiedzi. I to jest największy problem. Ja uważam, że nie powinniśmy na przykład, jak ktoś, kto nadzoruje naszą pracę, czy to tak jak ja miałem wydawnictwo, czy tak jak na przykład ktoś, kto prowadzi, na przykład ktoś, kto merytorycznie coś składa, że pyta się jak materiał, to warto szczerze odpowiedzieć. Słuchaj, mam kryzys, nie wiem, no nie umiem się zabrać. Czasami taka rozmowa motywacyjna powoduje, że jednak wraca się do tego z powrotem. A takie omijanie tego tematu, nie odbieranie telefonu, nie gdzieś tam mówienie, a jutro będzie, bo to jest kłopotliwe. Lepiej zawsze troszeczkę odczekać i to chyba wszyscy się z tym spotykają, bo praktycznie z każdą osobą, która gdzieś tam coś takiego robiła, to wiem, że taki problem jest. Na pewno nie możemy się zniechęcać,
To jest to, co ja też trochę mam w życiu zawodowym, dlatego też tak jak wymieniałeś moje funkcje, które mam, to też jest spowodowane tym, że ja od 20 lat pracuję w zespole ratownictwa medycznego. Wiemy i koledzy, koleżanki, którzy tutaj są dyżurujący z pacjentem, przychodzi w pewnym momencie taka, może źle to zabrzmi, ale coś takiego jak ala niechęć do pacjenta. Mam taki kryzys i ważne jest to, żeby tutaj wprowadzić ten element jakiejś zmiany, coś nowego. I to samo ja zawsze odnoszę do publikacji. Jeżeli mam ten kryzys, nie umiem zamknąć tematu, pytanie, czy nie spróbować czegoś innego i za chwilę wrócić do tego, albo za jakiś czas, tak, ustalić w jakim czasie wracam i czy podaję sobie konkretny argument, który musi mi wprowadzić to, żeby wrócić do danej publikacji czy do danego artykułu. Drodzy Państwo, komentujcie, zwracajcie uwagę na wszystko to, co się dzieje na antenie. W trakcie wypowiedzi Michała pojawiały się kolejne komentarze związane z tymi preparatami, które były przez Państwa sugerowane. Kiedy wszedłem na stronę internetową, gdzie można nabyć publikację, jest między innymi napisane, że książka Leki w praktyce ratownika medycznego to praktyczny przewodnik po wszystkich lekach, który możesz podać samodzielnie pacjentowi jako ratownik medyczny. Chcemy, by książka towarzyszyła Ci podczas dyżurów, dlatego znajdziesz w niej tylko niezbędne informacje, bez zbędnego lania wody. Co autor miał na myśli tutaj? Co tu chcemy powiedzieć? Czy tam jest rzeczywiście tak twardo, sztywno napisane, czy jak to rozumieć? Znaczy, tutaj nie ja byłem autorem tych słów, ale wiem, co było na myśli. Chodzi o to, że tutaj wiadomo, że publikację można napisać tak, że można lać wodę. Tym bardziej osoby, które tutaj są i są na przykład wykładowcami, to wiemy, że jesteśmy w stanie teoretycznie przez 2 godziny mówić o szklance wody. Tylko pytanie, po jakim czasie nasz słuchacz się zniechęca do tego i ten temat uznaje już za wyczerpany. Chodziło o to, żeby tutaj było to krótko napisane, tak żeby osoba, która bierze to do ręki, powiedziała, faktycznie, krótko na temat, mam to, co chciałem uzyskać, daną odpowiedź. Tak? Dlatego zwróćmy uwagę, że mamy zawsze, można powiedzieć, takie 2 typy publikacji. Albo to są powieści, które opisują, tak? Bo jak biorę sobie podręcznik do farmakologii, ostatnio sobie kupiłem też ten nowy podręcznik z farmakologii, który powiedzmy w konkurencyjnym wydawnictwie był bardzo mocno promowany, no to tam jedna książka 2-tomowa zawiera chyba tam 400 stron, no i tam jak to jest opisane, to tak naprawdę trochę jest takie ciągnięcie tematu, gdzie można by to o połowę skrócić, nie? I dlatego tutaj chyba o to głównie chodzi. Pan Jakub skomentował ten wpis na internecie i Twoje słowa jako crème de la crème. Panie Jakubie, dzięki za ten komentarz, bo on jest chyba najlepszy. Ale pani Magdalena już napisała, że już książka jest zamówiona, już publikacja jest zamówiona. Pani Magdaleno, koniecznie dać proszę feedback autorom, bo to jest bardzo ważne, żeby oni też otrzymali informację, czy jesteście z tej publikacji zadowoleni. No i właśnie ja tutaj miałem gdzieś dla Ciebie takie pytanie przygotowane, które chciałbym, żebyś też się do nich odniósł. Czy już rzetelne, ważne dla Was recenzje, ale od samych użytkowników? Byli tam panowie profesorowie, znamy ich autorytet, dorobek naukowy z pewnością, ale jakie są komentarze? Co środowisko mówi o tym już po tych kilku miesiącach, od kiedy ta publikacja jest? Znaczy, do mnie dotarły zazwyczaj komentarze bardzo pozytywne i tutaj, że faktycznie krótko to tak zebrane w całość, to co jest najważniejsze, to co jest potrzebne. Tak samo same wytłumaczenie mechanizmu działania leku, to nie jest opisywane nie wiadomo w ilu akapitach, tylko starałem się to tak w kilku krótkich zdaniach opisywać, żeby nie zniechęcać tego czytelnika do czytania tego opisu leku. Ale też były gdzieś tam jakieś zwrócone uwagi, tak? Dlatego dzisiaj na przykład jak już ten nowy to już jest kolejne wydanie, dlatego że za każdym razem jakieś tam delikatne poprawki są, tak? Bo to nie jest tak, że pierwsze wydanie jest idealne, zawsze
uwierzcie mi, czytając publikację 20 razy w ciągu tygodnia, jesteśmy w stanie naprawdę nie zauważyć błędu. Patrząc w cyferki w tabelce, naprawdę jesteśmy w stanie przeoczyć przecinek, że nie w tym miejscu jest. Dlatego takie komentarze czy uwagi konstruktywne, one są naprawdę bardzo cenne i bardzo fajne. Wiadomo, że tutaj kwestia tych komentarzy, to dość często jest tak, że jak rozmawia się face to face, to jednak jest pozytywne. Ja też na przykład nie lubię. Ja lubię usłyszeć prawdę. Wiesz co, okej, spoko, ale byś zwrócił uwagę to, bo mi się to nie podoba na przykład. Każdy ma mieć prawo zdania, ale takich do mnie może chyba redakcja mi wysłała z 3 takie konstruktywne uwagi, w 2 faktycznie wyłapane błędy gdzieś tam poprawione. W tym jednym takim fajnie było rozpracowany podręcznik, fajnie ktoś go wziął, rzetelnie naprawdę przeczytał i punkt po punkcie chyba ileś punktów zaznaczył i to było fajne, bo była taka, można powiedzieć, moje ustosunkowanie się do tego, gdzie z większością komentarzy nie mogłem się zgodzić, udowadniając, że jest tak i tak, nie? No, mamy kilka osób takich w naszej przestrzeni ratownictwa medycznego w internetach, które za każdym razem, cokolwiek by się nie pojawiło w tej naszej przestrzeni, albo cokolwiek byś nie robił, to będzie to wyśmiewane, będzie to podnoszone do jakiegoś takiego spłycania tego, co mówisz bądź robisz, ale kiedy zapytasz, dobrze, to pokaż swoją wersję, przedstaw swoje rozwiązanie problemu, zaproponuj swoje pomysły, jakoś tak niekoniecznie są w tym aktywni, a bardzo często albo pod fałszywym nickiem, albo chowając się za ikoną facebookowego profilu, bardzo nieładnie się odnoszą. Miałeś już takie jakieś sytuacje w swoim życiu, nie tylko z tą publikacją, ale w ogóle? Pytam po to, żeby się też kandydaci na przyszłych autorów publikacji tym też nie zrażali, bo pewnie będą musieli się z tym zderzyć, prawda? No niestety krytyka jest. Mnie osobiście w kwestii dotyczącej jakiejś tam publikacji to nie spotkało, ale bardzo mocno spotkało mnie to pod względem na przykład Krajowej Rady Ratowników Medycznych, tak? Gdzie to, co powiedziałeś, ludzie na przykład pod anonimowym nickiem, myśląc, że tak naprawdę nikt nie wie, kto to jest, próbuje komentować i to tak bardzo negatywnie. Właśnie to, co powiedziałeś, bo my sami, chyba to jest taka domena też trochę Polaków i naszej narodowości, że w ten sposób funkcjonujemy, bo my bardzo lubimy zwracać uwagę komuś, nie patrząc na siebie, tak? No, czysty przykład, Państwowe Ratownictwo Medyczne, głównie 3 ogniwa, dyspozytornia medyczna, zespół ratownictwa medycznego, szpitalny oddział ratunkowy. Co się dzieje? Dyspozytor narzeka na zespół, bo dyspozytor przyjął. Szpitalny oddział ratunkowy na zespół, dlaczego przywieźli. A tak naprawdę jak się zapytam, czy ktoś, kto narzeka na pracę dyspozytora, czy ty kiedyś tam byłeś, czy ty kiedyś dyżurowałeś, czy ty kiedyś rozmawiałeś z tym pacjentem przez telefon, to zazwyczaj jest nie. To samo, gdzie ktoś komentuje ze szpitalnego oddziału ratunkowego, czy ty kiedyś byłeś w zespole ratownictwa medycznego fizycznie na wizycie w domu, tak, na praktykach. No i to tak niestety wygląda i to jest ten kłopot, dlatego fajne to, co ty powiedziałeś. Weź pokaż, co ty robisz, albo weź zaprezentuj, w jaki sposób ty funkcjonujesz, to wtedy możemy porozmawiać, tak, bo nam najłatwiej jest krytykować, niż niestety cokolwiek zrobić, tak? A ja zachęcam, ja też nauczyłem, bo ja też tak powiem bardziej troszeczkę z życia praktycznego, jak na przykład odwiedzam rodziców i gdzieś tam proszą mnie o jakiś komentarz, czy też prowokują, jak to niestety czasami bywa, to ja zawsze powtarzam, wiesz co, ja nie mam czasu się tym zajmować, albo nie mam czasu komentować, bo ja na przykład swój czas, zamiast komentować, skupiać się na jakichś takich niepotrzebnych rzeczach, je wolę na coś innego to poświęcić, tak? Właśnie coś zrobić, coś napisać, przeanalizować i to jest fajne, tak? I to sprawia przyjemność. No niestety krytyka uważam, że jest potrzebna, ale ta konstruktywna. Porozmawiajmy, wymieńmy się argumentami, a nie prowokujmy, bo znam też takie osoby, które czasami specjalnie na forach wrzucają prowokacje, tak? Poddają jakiś jeden punkt pod prowokację, ale nie dając
rozwiązania z ich strony, tak? No właśnie, bo to jest to. Jest z nami Joanna. Cześć Joanno. Serdecznie dla Ciebie szczególne podziękowania kieruję w stronę Michał za słowa o dyspozytorach medycznych. I też Joanna napisała książkę Michała mam, polecam z całego serca. Wcześniejsze tego typu propozycje ratownicze pozostawiały niesmak. Ja powiem Tobie, Michał, i odniosę się teraz do wypowiedzi Marcina. Długo się zastanawiałem, czy miałaby paść na antenie imię i nazwisko tego pana, który bardzo mocno szkaluje środowisko. Ja przyglądam się temu profilowi i tej osobie, ale skoro Ty na to zwróciłeś uwagę, to potraktujmy to jako cytat. W temacie Krajowej Rady Ratowników Medycznych Izby pozdrawiamy tego pana z Łodzi, który nikt tyle wulgarności filmów na priv nie wysłał jak ta osoba, jak dotąd. Ale szacun, jak Marcin Janik zwrócił na to uwagę, że pan Robert to robi oficjalnie, pod własnym nazwiskiem, co się bardzo cieszy, tak więc nas wszystkich, bo jest pan przynajmniej w tym szczery, przynajmniej wiemy, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia. Dzięki, Michał, za ten komentarz, bo wiem, ile wkładacie w Izbie pracy w to, żeby to wszystko hulało, żeby to wszystko rozkręcić. Działacie tak naprawdę od kilku miesięcy, a zrobiliście już kupę dobrej roboty, tak więc szacun dla Ciebie i szacun dla wszystkim tym, którym się po prostu chce. Tak więc pozwolicie, drodzy Państwo, że wyplułem z siebie taką swoją dygresję na temat tej kwestii. Mam nadzieję, że tych osób nie ma na liście pana Michała, ludzi, których zdanie ma jakiekolwiek znaczenie i jeszcze anonimowe, zazdrosne te osoby są. No są takie, pani Magdaleno, ale nie będziemy się dzisiaj na ten temat rozwodzić. Ostatnie pytanie, jakie zadać bym chciał ze swojej strony, kiedy przyjdziemy do części to Q&A, to chciałbym, żebyś również na to pytanie odpowiedział, jak tylko potrafisz najlepiej. Zakładamy, że nikt z Elamedu nie słycha i na ratunek nikogo tutaj nie ma. Bądź szczery, jak współpraca przebiegała z wydawnictwem i redakcją? Chciałbym, żebyś tutaj był najbardziej szczery, jak się tylko da. Znaczy ja tutaj szczerze powiem, ja uwielbiam z dziewczynami współpracować, dlatego że ja mówię oficjalnie im, że nie mam naprawdę w wielu miejscach gdzieś tam działam, wiele rzeczy robię i zawsze z góry przepraszam za moje opóźnienie. I jak coś ustalamy, ja mówię ok, ustalamy, będzie gotowe, ale kopnijcie mnie trochę w tyłek, jak tam nie robię. Staram się oczywiście tutaj dopełniać tych terminów tak jak ustalamy, ale tu już chyba dziewczyny się trochę też nauczyły, że nawet jak artykuł proszą, to na przykład z 2-tygodniowym wyprzedzeniem ten czas zamknięty dostają, dlatego ja uwielbiam naprawdę z nimi współpracować i tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. To tak, chociaż myślałem, że cokolwiek tam z ucha strzeli, żeby tak dziennikarsko było, może nie jak w Super Expressie, ale przynajmniej jakoś obiektywnie, że coś tam jednak nie działa, że coś tam, tu wrodzony gentleman, może tak, ale zakładamy, że... Ale to nie tak Jacku do końca, bo naprawdę dziewczyny są bardzo... nie mam co powiedzieć. No teoretycznie zażartować bym mógł, bo ja uwielbiam spotykać się face to face. Tym bardziej redakcja Elamet jest tutaj w Katowicach, ja mam niedaleko, ale też mam ograniczone możliwości, kiedy tam mogę podjechać. No jak na przykład Natalia mówi, że no nie, ich wtedy nie ma, no to wtedy jedynie to jest taki minus. Ale tak to naprawdę świetnie się z nimi współpracuje. Ogólnie, czy teraz, czy wcześniej, ja odkąd zacząłem współpracować z wydawnictwem Elamet, to naprawdę tam zespół świetnie działa i od początku chyba tam są takie wytyczne takiego dobrej współpracy i tego, że można powiedzieć nawet motywują, tak? Motywują do tego, żeby coś robić i działać. Ekstra, bardzo, bardzo dziękuję. Ja oczywiście sobie tak trochę tam żartowałem, żeby tutaj cokolwiek manipulować wypowiedzią, ale rozumiecie Państwo, jakaś rzetelność dziennikarza, amatora, ale jednak wymagała, żeby takie pytanie zadać. Przeszukuję teraz wszystkie pytania, jakie padły z Państwa strony, które wyświetliły się, więc zaczniemy od tego pierwszego, które już wspomniałem wcześniej. Tak więc część Q&A otwieramy. Czy korzysta Pan z takich pomocy przy pacjencie?
pewnie zarówno publikacja i sam telefon. Jaki jest odbiór pacjenta? Dziękujemy za to pytanie. Szczerze to rzadko, ale jak mi się zdarzyło, to też tak jak wcześniej ktoś tutaj skomentował, bo właśnie było, czy jak wyciągam, żeby coś sprawdzić, to zawsze informuję pacjenta po co. Nawet wyjęcie telefonu na wizycie, bo wysłaliśmy na przykład zapis w postaci teletransmisji, to też jest informacja do rodziny pacjenta, przepraszam, muszę porozmawiać z kardiologiem. Uważam, że wytłumaczenie pacjentowi ma bardzo duże znaczenie i też pamiętajmy o tym, co też jest moim zdaniem takie bardzo ważne, żeby tłumaczyć i mówić pacjentowi, co robimy krok po kroku i po co to jest. Jak również, jeżeli jest rodzina bardzo przejęta, jest rodzina bliska, żeby też powiedzieć tutaj i żeby ich informować. Dla mnie to nie jest wstyd wyjąć telefon komórkowy, sprawdzić do pewności dawkę, bo muszę na przykład podać, nie wiem, Exacyl i zapomniałem po prostu jaka dawka jest do podania, ale informuję do pewności, czekaj, podamy ten lek, ale wiecie Państwo, co ja sobie tylko do pewności sprawdzę dawkę. Super. Mam swoje doświadczenia w tej kwestii, panie Robercie, ale może kiedyś przy okazji, jak się spotkamy w spotkaniu bardzo na żywo, to też coś przekażę tutaj z tego norweskiego podwórka, ale to dzisiaj naszym gościem jest Michał Kucap. Lukas Felczer, Marcin Wojcieszak, fajnie, że Marcin jesteś z nami, zadał pytanie, jak zapatrujesz się na wprowadzanie elementów sztucznej inteligencji do naszego SWD? Czy pewne podpowiedzi mogłyby być dostępne na przykład co do dawkowania leku, czy EKG lub obrazy USG mogłyby być w przyszłości oceniane przez tego czata, czy jakąś taką inteligencję sztuczną, która ma wiele odmian i wiele nazw i wiele kolorów i barw? Oczywiście chętnie na to odpowiem i tak wiedziałem, że Marcin gdzieś tu zada w tym kierunku takie pytanie, bo od niedawna powoli, mam nadzieję, że za niedługo ta praca jeszcze wspólna się bardziej rozwinie, ale gdzieś to coś fajnego zaczyna się tworzyć. I teraz powiem tak, z tego co wiem, bo w obecnej chwili jestem związany też z Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, które tak naprawdę tutaj nadzoruje całość systemu SWD-PRM. Ograniczenia są niemożliwe, znaczy nie ma ograniczeń w rozbudowie tego systemu. Dzisiaj nawet na potrzeby prowadzonych zajęć dla dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów są programiści, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję do elementu tworzenia scenariuszy, gdzieś tam operowania zespołami i można to zaimplementować na pewno do SWD-PRM. To samo tutaj dotyczy dawek leków, tego wszystkiego, jakie tutaj mamy możliwości, tylko tak naprawdę my musimy jako środowisko, czy określając swoje potrzeby, musimy do tego przekonać Ministerstwo Zdrowia, bo to Ministerstwo Zdrowia jest organem czy podmiotem decyzyjnym o to, co ma być w tym SWD-PRM i w jaki sposób ma funkcjonować, jakie dane mają być, co my tam mamy wpisywać. To jest to, co ja też powtarzam, czysty przykład. Dzisiaj w SWD wypełniamy jako ratownicy medyczni, czy ogólnie jako kierownicy zespołów ratownictwa medycznego dokument, kartę medycznych czynności ratunkowych. W oparciu o rozporządzenie dotyczące dokumentacji medycznej wytwarzanej w opiece przedszpitalnej, tak naprawdę mamy 5 dokumentów. Jest to KOS, czyli karta odmowy zlecenia. Jeżeli dyspozytor odmawia przyjęcia zgłoszenia, to taka dokumentacja jest tworzona jako dokumentacja medyczna. Mamy KZW, czyli kartę zlecenia wyjazdu, mamy kartę medycznych czynności ratunkowych i 2 karty, czyli karta zlecenia wylotu i karta medycznych czynności ratunkowych Lotniczego Zespołu Ratownictwa Medycznego są tymi 2 dokumentami, czyli łącznie 5. Wiemy, że wypełniamy coś takiego jak kartę zgonu, karty związane z zdarzeniami z dużą liczbą osób poszkodowanych, które nie ma problemu, żeby zaimplementować do SWD-PRM, tylko musi być zgoda, że tak powiem, w przenośni z góry. Bo gdy na przykład do tego rozporządzenia zostałoby wpisane karty zdarzenia z dużą liczbą osób poszkodowanych, to wtedy bardzo wiele elementów zaciągałoby się do tego dokumentu. Nawet karta zgonu
Gdyby ona była podpięta pod SWDPR-em, zaciągnęłyby nam się dane pacjenta, zaciągnęłyby się nam te jednostki chorobowe, wiele rzeczy by było wypełnionych elektronicznie i wtedy by można było wydrukować. Dlatego, Marcin, ja oczywiście bardzo pozytywnie za to się zaopatruję. Uważam, że takie rozwiązania powinny być wykorzystywane, dlatego że idziemy cały czas do przodu, tak? I to też bardzo mocno pomoże. Wiadomo, że istotny jest ten człowiek, tak? Bo same EKG, dzisiaj mamy przykłady wydruku z LifePaka, gdzie ja nawet na wczorajszej wizycie drukuję trzykrotnie EKG i raz mi pisze blok prawej odnogi pęczka Hisa, a raz mi tylko pisze lewogram, tak? Gdzie dwie całkowicie rozbieżności, prawie że identyczne EKG. Oczywiście to ma być podpowiedź, nasze oko i nasza głowa ma to dokładnie ocenić, ale jak najbardziej jestem za tym. Krzysztof Kotliński, pytanie. Czy Krajowa Izba Ratowników Medycznych ma w planach w najbliższej przyszłości zaktualizować listę leków w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, które samodzielnie może podawać ratownik medyczny? Niestety aktualna lista leków pozostawia wiele do życzenia. Kilka leków powinny zostać usunięte, a kilka dodanych. To pytanie od Krzysztofa Kotlińskiego. Oczywiście, tak jak tutaj Krzysiu mówi, czy pisze, ja zacznę od tej drugiej części tego pytania, czyli oczywiście też uważam, że aktualna lista leków już wymaga zaktualizowania. Na pewno kilka jest do usunięcia tych preparatów, na pewno też powinniśmy, idąc też trochę do przodu, powinniśmy w tym kierunku uzupełniać te preparaty. I wracając do pierwszej części, na pewno będziemy do tego dążyć. Pamiętajcie, że Krajowa Izba Ratowników Medycznych to jesteśmy wszyscy my, jako ratownicy medyczni. Krajowa Rada Ratowników Medycznych, która została wybrana, ma za zadanie właśnie to poukładać, oczywiście słuchając wszystkich ratowników. Dlatego teraz w najbliższym czasie będzie tworzony komitet medyczny, gdzie wizja jest taka, żeby to tutaj komitet medyczny dobierał sobie różnego rodzaju specjalistów i ustalał wiele elementów właśnie związanych z funkcjonowaniem samego zawodu ratownika medycznego pod względem tej części medycznej, czyli wykonywanych czynności, jak również działania i między innymi też na pewno leków, określenia od strony praktycznej, jakie te leki są potrzebne i co tutaj jest potrzebne. Nie na zasadzie, że żartobliwie powiem firm farmaceutycznych, które lepiej promują dany preparat, że on jest potrzebny, bo czasami też patrząc z boku, to jest moje osobiste wrażenie, mam takie zdanie, że czasami to tak jest, tylko faktyczna potrzeba danych preparatów. Dzięki, Krzysztof, za Twoją aktywność. Dziękujemy za dzisiejszą Twoją obecność. Zawsze bardzo doceniamy fakt, że poświęcasz swoją uwagę naszej działalności. Również dzisiaj za to bardzo dziękujemy. Pojawiły się komentarze do komentarzy, które Państwo udzielacie sobie nawzajem. Bardzo zawsze się cieszymy, że jedna rozmowa tutaj trwa między moją osobą a zaproszonym gościem, a często jest tak, że wielowątkowo również dzieje się w innych przestrzeniach. Tak więc bardzo za to dziękuję, drodzy Państwo. Pan Dominik napisał takie pytanie z komentarzem. Witam, jak już wpadł temat ketaminy, to na jakim etapie jest pomysł wprowadzenia ketaminy do ZRM? Była propozycja, ale zdaje się chyba legła w gruzach. Ketamina fantastyczny lek, szczególnie do stosowania u dzieci. Oczywiście zgodzę się, że ketamina naprawdę jest świetnym preparatem i też czytając, odnosząc się do tego, co jest opisywane na temat ketaminy, to można powiedzieć ogólnie, że jest to lek bezpieczny. Był pomysł, był bardzo intensywny pomysł wprowadzenia ketaminy. Dlaczego on został wycofany? Tego nie wiemy. Na pewno tutaj, jak tylko będzie możliwość i po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a chyba wczoraj, z tego co wiem, w Senacie pozytywnie przeszła ta ustawa, czyli pozostaje tak naprawdę podpis prezydenta i po wejściu w życie wtedy
wraca się do rozporządzeń, tak? Bo rozporządzenia są pod ustawą i wtedy można nowelizować. Miejmy nadzieję, że w tym roku ministerstwo podejmie jakieś dyskusje dotyczące rozporządzenia dotyczącego medycznych czynności ratunkowych dla ratowników medycznych. Wiem, że niedawno były te leki wprowadzane, były troszeczkę na szybko, te konsultacje w pewien sposób trwały, były pozytywnie rekomendowane. Potem było wycofanie, ale miejmy nadzieję, że uda się to, że teraz jako ratownicy medyczni będziemy tym partnerem, z którym ministerstwo będzie zdecydowanie mocniej rozmawiało. Podobne pytanie, Dawid Kulik. Temat ketaminu ostatnio bardzo na czasie, parę lat temu na topie był popularny Pentrox, świetny jako alternatywa przeciwbólowa u pacjentów, szczególnie urazowych w przypadku problemu z dostępem do żylin w pierwszej fazie wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Czy Krajowa Izba ma na uwadze dalej ten lek do samodzielnej podaży przez ratownictwo medyczne, przez ratowników medycznych? Jakie jest Twoje zdanie w obecnym czasie na ten temat? Pozdrawia nas Dawid bardzo serdecznie, za co bardzo dziękujemy. Znaczy ja odpowiem tak, no w obecnej chwili oczywiście ja też serdecznie Dawida pozdrawiam, bo dawno go nie widziałem, ale wracając tutaj do pytania, pod względem tak naprawdę analizy leków i tego myśmy jeszcze do końca nie rozmawiali. My na razie tutaj jako Krajowa Rada mamy naprawdę wiele takich pilnych tematów, tak? Gdzieś też tutaj chyba widzę, że Magda zadała pytanie dotyczące tego powrotu do rynku pracy ratowników. Dzisiaj tak naprawdę są ważniejsze problemy organizacyjne pod względem funkcjonowania, jak również tego, co trzeba wdrożyć na bazie ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządu ratowników medycznych, bo tam tych artykułów jest ogrom, tam ich jest przeszło 200 i jak sobie przeczytacie, jest kilka artykułów, które ustawodawca wymusza na Krajowej Radzie, żeby w trybie pilnym wdrożyć, tak? No nie wiem, czysty przykład rejestracji i doskonalenia zawodowego typu seminaria, warsztaty i wszystkie szkolenia pracodawcy, dlatego to stopniowo, dodatkowo też cały czas trzeba pewne elementy wdrożyć. Na pewno będziecie wszyscy informowani, jak tylko powstanie komitet medyczny. Może niektórzy z Was gdzieś tam aplikowali, bo my będziemy teraz gdzieś tam wybierać te osoby do komitetu, głosować, potem jeszcze będą grupy robocze do poszczególnych tematów, gdzie na pewno będziemy zachęcać ludzi. Wrócimy do tematu tych leków. Mam nadzieję, że gdzieś to będzie po tym okresie wakacyjnym, może to będzie ten realny czas, żeby już usiąść do pełnej merytoryki i tym się zająć. Na razie niestety, słuchajcie, jesteśmy bardzo mocno, że to tak kolokwialnie nazwę, zapchani pracą, bo ja Wam powiem szczerze, od stycznia, odkąd założono mi maila z Krajowej Rady, to żeby nie przesadzić, ale chyba z niecałe 100 maili, które odpowiadałem, to tłumaczyłem ratownikom, w jaki sposób dzisiaj w oparciu o obowiązujące przepisy wrócić do zawodu. No, a to jest bardzo ważna kwestia. Nie tak dawno Agnieszka na ten temat pytała, ale widzisz, Marcin Jani, który nadal jest z nami, zadał wcześniej takie pytanie i trochę ja też nie do końca rozumiem, bo Marcin napisał, że preparaty, które tutaj są wymienione przez między innymi ketamina, które ratownicy medyczni w PSP albo w BOA mogą podawać, już to się dzieje po odbyciu 5-dniowego kursu kwalifikacyjnego. Marcin wymienił pozostałe preparaty i tutaj pyta, jakie jest Twoje zdanie na temat kursu kwalifikacyjnego dla ratowników medycznych w ZRM-ach, którym byłby warunkiem możliwości podawania leków z rozszerzonej listy, bo zgodzimy się, drodzy Państwo, że nie każdy z nas powinien mieć prawo podawania tych wszystkich preparatów, więc może tutaj to warto też odpowiedzieć na to pytanie, które Marcin zadał. No oczywiście myśmy już to chyba na początku naszego spotkania mówiliśmy, że tak naprawdę tutaj jak najbardziej kursy kwalifikacyjne to powinien być ten klucz i też to, co wspomnieliśmy, dający możliwość tej kwalifikacji na określony czas, żeby po tym określonym czasie zweryfikować tą osobę, czy ona dalej dobrze wie, w jaki sposób tutaj podawać, czy wykorzystywać dane preparaty, tak? Czy ewentualnie na przykład w trakcie
takiej recertyfikacji tego kursu kwalifikacyjnego, na przykład omówienie elementów, które na nowo zostały dołożone czy wprowadzone w kwestii danych preparatów. Ja oczywiście jestem jak najbardziej za tym, żeby te kursy kwalifikacyjne były i żebyśmy tak naprawdę nie odczuwali tego, że jest wymagana recertyfikacja, bo ktoś to robi złośliwie, tylko żeby to było odbierane, że to nasze bezpieczeństwo, bo ja sam w życiu praktycznym nie zweryfikuję się, bo no, prawda jest też taka, że wiele osób z nas w życiu codziennym, wykonując swoje czynności, jest tak zwanymi superbohaterami, tak, że uważa, że robi wszystko najlepiej, a nie do końca analizuje i weryfikuje, czy te działania są prawidłowe. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, pytanie, bardziej komentarz do tego wszystkiego, co było wcześniej powiedziane odnośnie sprawdzania przy pacjencie czy przy rodzinie, upewnienia się, czy dany lek w odpowiedniej dawce, w odpowiednią drogą jest podawany. Michał Czerwiński, którego najserdeczniej pozdrawiamy, był już naszym gościem w Entalive, doskonale stali widzowie o tym pamiętają, napisał: WK to normalne, sprawdzać dawki przed podaniem, zwłaszcza pediatryczne, oczywiście zawsze się tłumaczy też rodzinie, co robimy przy pacjencie, to jest to, co powiedział przed chwilą Michał, nikt nie neguje i komentuje, patrzaj, dopiero się uczy. Michał, dzięki, jeden Michał, dzięki za komentarz i drugi Michał, dzięki za to, żeście podnieśli, bo to nie jest objawem naszego nieuctwa, tylko objawem odpowiedzialności za to, co robimy i za naszych pacjentów. Chyba tutaj nie trzeba nic więcej dodawać. Zgadza się. Tutaj też uważam, tak jak Michał napisał, że to powinna być norma. Drodzy Państwo, jeżeli pojawiają się tutaj jeszcze jakieś dodatkowe pytania, poza tymi kwestiami, które tutaj zostały przez Was podane w ramach komentarzy, proszę bardzo, żeby teraz jeszcze te kilka minut było przeznaczonych właśnie na to, żebyście zadali pytanie bezpośrednio Michałowi. Ratownik medyczny, biegły sądowy, koordynator wojewódzki ratownictwa medycznego, Ratol, ziomal po fachu, nasz z 20-letnim stażem, akademik z tytułem naukowym, który poświęca mnóstwo swojego czasu, żeby zgłębiać tę wiedzę akademicką, teoretyczną, ale jak sami Państwo dzisiaj widzicie poprzez odcinek nasz Leki w praktyce ratownika medycznego, przez tą publikację już praktycznie podaje nam do ręki narzędzia, które warto stosować w naszej pracy. Zatem czekamy jeszcze na chwilę dosłownie na te Państwa pytania. Jeżeli się nie pojawią, to będę prosił naszego gościa, żeby się jeszcze odniósł do jednej bardzo ważnej kwestii. Podzieliłeś się, Michał, w trakcie naszej rozmowy takiej technicznej, że Twoim celem, Waszym celem Krajowej Izby Ratowników Medycznych byłby fakt taki, żebyście przez swoją kadencję stworzyli pewne wytyczne, pewne, nie używam dobrych praktyk, bardzo nie lubię tego określenia, bo ono jest bardzo uznaniowe, ale standardów, które będą dedykowane w całym kraju, które będą zrewidowane przez ekspertów, fachowców i ludzi, którzy się na tym znają i będziecie chcieli je w odpowiedni sposób wydawać, prezentować. Jak Ty to widzisz? Jaki jest pomysł na zrealizowanie, jaki jest sposób na zrealizowanie tego pomysłu? Znaczy na pewno, tak jak powiedziałeś, cel jest taki, żeby nie było sytuacji takich, jak mieliśmy tam kilka miesięcy temu, burzy tak naprawdę w całym kraju, bo i dyskusje, czy ratownik medyczny może badać ginekologicznie, czy też nie. Tak? Jedno z takich elementów, które różnie było odbierane przez środowisko. I też, żeby tutaj było jasno określone, kiedy i każdy ten problem. Chcemy osiągnąć to i uważam, że to powinien być cel wszystkich ratowników medycznych, ale nie tylko, bo tak naprawdę też inne zawody mogą wykorzystywać, żebyśmy mieli, można powiedzieć, odpowiedź na każdą sytuację, tak? Żebym wiedział, szczególnie jeżeli to jest sytuacja rzadko spotykana, no nie wiem, na przykład te badanie ginekologiczne, że w tym i w tym przypadku zrób, tutaj nie ma sensu, weź oddaj specjaliście. Dlatego też to, co mówiliśmy, ja tutaj mam przykład książki z Wielkiej Brytanii, tak, jest konkretnie z zespołu ze Szkocji, podręcznik, który dostaje każdy ratownik i praktycznie ma, można powiedzieć, 100% sytuacji wyjaśnionych, co ma zrobić. Wiadomo, że my cały czas mówimy, że medycyna jest sztuką i to się oczywiście zgodzę, że nawet, nie wiem, nagłe zatrzymanie krążenia w mechanizmie aktywności elektrycznej bez tętna to nie jest na zasadzie
szukanie 4H, 4T, tylko ja tutaj biorę pod uwagę czynniki, tak, czy na przykład nie ma tutaj elementu blokującego coś serce, co mogło być i tak dalej. Nie na wszystko da się rozwiązanie, takie gotowe. Wiadomo, że będzie to istotne, żeby ratownik medyczny w trakcie działania, pracy z pacjentem myślał, skupiał się, ale żeby miał tak naprawdę te zalecenia, czy tak jak ty nazwałeś to schemat, standardy, tak? Takiego ogólnego postępowania, bo my dzisiaj tak naprawdę używamy słowa standardy, bardziej częściej chyba wytyczne, opierając się o jedno towarzystwo naukowe i najczęściej kojarzymy to z nagłym zatrzymaniem krążenia, gdzie wiemy, ale przykład, nie wiem, obrzęku płuc. I dzisiaj tak naprawdę sam obrzęk płuc, który jest spowodowany niewydolnością lewokomorową, jest różnie, nie do końca w prawidłowy sposób na przykład zabezpieczany przez ratowników, tak? Gdzie nie do końca na przykład ten pacjent jest dobrze zabezpieczony. Ile razy ten pacjent przerażony, duszący się jest transportowany do szpitala. Dlatego tutaj chodzi o to, żeby dać takie te gotowe rozwiązania i żeby każdy miał, nie wiem, to w aplikacji, bo chcielibyśmy, żeby to była bardzo mocno rozbudowana aplikacja, gdzie ona będzie dawać właśnie te elementy samego postępowania i tego, w jaki sposób prawidłowo, ale co jest ważne, że to będzie rekomendowane przez specjalistów z różnych dziedzin, którzy będą powoływani, proszeni o pomoc, o odniesienie się do tego i to, co jest ważne, żeby oni się pod tym podpisywali. Bo dzisiaj tak naprawdę to, jak ja wykonam jakąś czynność, no to ja potem szukam, no bo zgodnie z aktualną wiedzą w oparciu o te towarzystwo to zastosowałem albo w oparciu o takie badania. Dajmy gotowe rozwiązanie, żeby nie było czego szukać, bo dzisiaj, żeby rozkminić te wszystkie tematy, to ja muszę mieć stertę publikacji, które muszę analizować, tak? No tu jest fajny przykład Igor, który pisał. Igor jak opowie, jak tworzył aplikację, to on setki książek czytał, porównywał, analizował, żeby wszystko skupić w jedną całość. I to o to chodzi, żeby takie coś właśnie opracować. Zachęcam, drodzy Państwo, jeżeli już został to po raz drugi dzisiaj Igor przywołany do tablicy, teraz przez Michała, zachęcam, żebyście obejrzeli audycję NT-Live, w której pokazywaliśmy Państwu w zaminowanym terenie 2.0. 8 lat ciężkiej pracy Igora i Jakuba, który musiał się zmierzyć między innymi z takim problemem, bo wielu nawet kolegów po fachu, czołowych specjalistów w Polsce miało swoje przemyślenia, dlaczego takie, a nie inne wytyczne. No bo jak się w tym wszystkim połapać, skoro jedno towarzystwo miało takie wytyczne, drugie towarzystwo miało takie rekomendacje, a zgodnie z zapisem powinniśmy się posługiwać najnowszą dostępną wiedzą, a przecież sama wiedza, która jest ogarnięta, czy u podstaw, której leży evidence-based medicine na całym świecie jest ogromna, więc co powinniśmy wpleść w te standardy i tu mam nadzieję, że uda się Tobie, drogi Michale, to zrobić, ale tutaj też namawiamy może wszystkich ratowników, żeby pomagali Wam w izbie, no bo jest Was kilka osób, robicie tytaniczną pracę, a samo się to nie zrobi, nie macie czasu z gumy, nie jesteście wyrobnikami tego, tylko robicie to społecznie, prawda? Tak, robimy to społecznie w wolnym czasie, dlatego zachęcamy wszystkie osoby, które coś chcą. My jesteśmy naprawdę, wszyscy są otwarci, nawet ja zachęcam, bo taki jak był cel tutaj dzisiaj naszego spotkania, tak żeby może nie tyle gdzieś tam kłaść taki duży nacisk na tą moją publikację, tylko żeby ludzi zachęcać do właśnie takich dodatkowych działań, dodatkowej takiej analizy, tak, tego, bo są super fanpage, tak jak tutaj czy Krzysiek, czy Marcin prowadzą świetnie merytoryczne, uwielbiam czytać te wszystkie posty, które są tam wrzucone i właśnie trzeba tego poskładać, tak? I bo na przykład Marcin ma swoją ulubioną działkę, gdzie jako Lukas Felcher wrzuca swoje tam ulubione tematy bardzo często, tak? I też już na tyle poznałem, czym się bardzo interesuje. Krzysiek też tutaj zazwyczaj wrzuca jakieś tam swoje tematy, które lubi i chodzi o to, że jest wielu ratowników, którzy na przykład są nieznani, tak, a chcieliby robić, dlatego zachęcamy, nie bójcie się, bo
naprawdę są to satysfakcje. Jest to ciężka praca. Czasami, tak jak powiedziałem, największą pułapką jest ten element tego zniechęcenia, ale im większy zespół, to naprawdę lepiej się motywuje i wtedy naprawdę lepiej się działa. Drodzy Państwo, w komentarzu wstawiliśmy kontakt do redakcji Na Ratunek i do wydawnictwa Elamed. Idąc dalej za tą prośbą, czy propozycją, czy ofertą Michała, zachęcamy, skontaktujcie się z fantastycznym zespołem ludzi, którzy mają pojęcie o tej pracy redakcyjnej, jak przełożyć na papier czy na ekran coś, co chodzi Wam po tej Waszej ratowniczej głowie. Są tam eksperci, złóżmy im to w tej jurysdykcji roboczej, zajmijmy się merytoryką, oni nam na pewno pomogą w tych kwestiach formalnych. Zadam Tobie, Michale, z swojej strony ostatnie pytanie, będziemy mogli podsumować nasze dzisiejsze spotkanie. Takim pytaniem to mam nadzieję, że uda się od Ciebie coś wyciągnąć, może jakiegoś newsa, może jest jakaś publikacja, która jest już może na ukończeniu, albo może dopiero zbierasz informacje, może konsultujesz się ze swoim zespołem roboczym. Czy jest coś, nad czym już znowu ponownie pracujesz? Jest kilka. Jest kilka, które mam tak po części rozgrzebane. Na pewno cel jest taki, żeby iść w temacie, który tutaj jest, czyli tych leków w praktyce ratownika medycznego, ale stworzenie takiej publikacji, której na pewno jeszcze nie ma, a wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe. Kolejno to na pewno tutaj taki element akademicki i teraz też z kolegami tutaj akurat z Krajowego Centrum dopinamy ostatnie, robimy szlify też jednego z elementów bardziej takiej publikacji typowo akademickiej, bo może do praktyki ratownika mniej, ale to są te elementy, które za niedługo powiedzmy będą się kończyć. No wszystko zależy też, jakie zmiany nas czekają, bo z jednym elementem czekam na pewne zmiany, żeby tutaj skończyć, dlatego mam powiedzmy tą pułapkę dołu teraz, ale to tylko jest spowodowane tym, że czekam na rozwój sytuacji w najbliższym czasie, które będą miały miejsce. Dobra, to która z tych trzech rzeczy pojawi się jako pierwsza? Nie wiem, nie odpowiem Ci na to pytanie. Daj cokolwiek, no chłopie, to klikalność musi być. Jacku, nie jestem w stanie Ci powiedzieć, bo to jest, tak jak Ci mówię, to są takie momenty, że na przykład to robisz, tutaj to znowu zostawiasz. Ja też jak to żartobliwie mówię, może nie tylko ja, tylko też dostaję takie informacje, że mam problem z zarządzaniem czasem czasami, wiesz, i tutaj to jest też ten kłopot, no ale wiadomo, każdy ma jakieś minusy i w swoim funkcjonowaniu i dlatego to jest dla mnie takim największym problemem. No zobaczymy, co wyjdzie, bo ja też nie chcę obiecywać. Problem jest też taki, że ten czas, tak, że no ja już też jak mając taką motywację, to powiem szczerze, nawet zrywałem się nocami, żeby siąść, coś uzupełnić, bo na przykład mi się coś przyśniło, ale teraz jakoś tak za dużo chyba rzeczy jest i dopóki nie skończy się pewnych projektów, nie zamknie się, to też tak leży trochę ta robota, a akurat w kilku miejscach jestem gdzieś tam wykorzystany do pewnych elementów, żeby coś zrobić. Zanim będziemy sobie kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, to już w tym momencie pozwolisz, że podziękuję przede wszystkim Twojej żonie za tą cierpliwość i za to, że jest taka wyrozumiała, że masz czas na to wszystko, bo jesteś przede wszystkim mężem, tatą i dopiero później akademikiem i ratownikiem, więc to też chylę czoła przed rodziną, że mają tyle wyrozumiałości, że tyle od siebie dajesz dla naszego środowiska. Tak więc Magda, dzięki bardzo. No, najważniejsze to, co powiem i to, co mogę powiedzieć, najważniejsze jest zrozumienie, bo jeżeli nie ma wsparcia tutaj w takim zrozumieniu, to też widzimy jako osoby pracujące z pacjentem, tak, gdzie czasami wracamy do domu gdzieś tam sfrustrowani i ta druga osoba musi rozumieć pewne elementy i to jest najistotniejsze. Tak?
Tak więc wszystkim wyrozumiałym osobom, które widzą potencjał w osobach, które coś robią i którym się coś chce, bardzo serdecznie dziękujemy. Zastanów się, drogi Michale, jak chciałbyś podsumować dzisiejsze spotkanie. Może pojawiło się w twojej głowie jeszcze coś, z czym chciałbyś się podzielić z naszymi widzami i słuchaczami, a ja, drodzy Państwo, podzielę się z Wami taką informacją, która będzie niebawem dostępna. Będzie to taki plik dostępny dla Państwa, gdzie będziecie mogli się zapoznać z naszą blisko 5-letnią działalnością. Nurdi Striget w 2017 roku sobie powstał, a w 2020 żeśmy wystartowali i niebawem na naszej stronie będzie do pobrania plik, gdzie będziecie mogli przewertować, jak to się stało, kim jesteśmy, co robimy, w jakich miejscach funkcjonujemy, jaki zespół reporterski z nami funkcjonuje, gdzie jesteśmy, w jakich wydarzeniach, co napawa nas ogromnie wielką dumą i się tym szczycimy, bo dzisiaj 108 odcinek na żywo, zupełnie nie reżyserowany, w jakiś taki sposób nagrywany, tylko pokazywany Państwu tak, jak potrafimy to najlepiej, tak jak czujemy to najbardziej. Za chwilkę, już za moment będzie do dyspozycji Państwa, a drugą rzecz, jaką chciałbym Państwu pokazać i zachęcić już w tym momencie, będzie następny odcinek NT Live o motoambulansie w medycynie przedszpitalnej Państwa i moim gościem będzie Michał Słomian. Michał Słomian to gość wielu talentów. Nie dzisiaj o Michale będziemy mówić, ale wszyscy ci, którzy Michała znają, wiedzą doskonale, co mam do powiedzenia, ale zapewniam Państwa, że Michał nie będzie jedynym gościem 25 kwietnia o godzinie 19:00, kiedy będziemy mówić o motoambulansie w medycynie przedszpitalnej. Będzie tych gości przynajmniej kilku, może kilkoro, zobaczymy, co czas pokaże i przedstawimy to wszystko, co jest istotne z punktu widzenia działalności motoambulansów w medycynie przedszpitalnej w Polsce, bo jak wiecie, ten środek transportu został już ustawowo wpisany do możliwości wykorzystania w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Tak więc niech nikomu nie zabraknie 25 kwietnia o 19:00 w naszych mediach społecznościowych. No dobrze, to panie doktorze Michale, jakie podsumowanie z pańskiej strony? Jestem aż sam ciekaw. Podsumowanie to bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy tutaj cierpliwie słuchali, bo nasza audycja chyba w założeniu troszeczkę się wydłużyła. Oj tam, oj tam. Dlatego bardzo dziękuję za udział i za to, że tak naprawdę słuchaliście i były tam jakieś pytania. Oczywiście ja zachęcam do tego elementu, żebyśmy tak naprawdę nie bali się tych narzędzi, tych podpowiedzi, żebyśmy drążyli te tematy, zadawali pytania, poddawali się jakiejś tam analizie tego, co robimy, bo to jest, uważam, potrzebne, tak? Nie ma ludzi idealnych i każdy z nas może jakiś błąd popełnić. Im bardziej będziemy się szkolić, doczytywać, tworzyć tą zwaną kodyfikację mięśniową, którą gdzieś tam wcześniej w trakcie audycji nazwaliśmy, to na pewno będziemy lepsi, doskonalsi i ludzie nas będą podziwiać, a taki chyba nasz wspólny cel jest jako środowiska, żebyśmy naprawdę byli idealni i tutaj w odpowiedni sposób działali. W nawiązaniu oczywiście do publikacji ja też zachęcam osoby, które chcą coś takiego zrobić, czy działają, nie bójcie się, piszcie, zawsze znajdzie się ktoś, kto pomoże. Jeżeli nie macie takich osób, które gdzieś tam was wesprzą, kontaktujcie się na przykład z dziewczynami z redakcji, czy z osobami, które gdzieś tam się pojawiają, bo na pewno chętnie się pomoże, a ja już z praktyki wiem, bo naprawdę rzadko mi się zdarza, żeby publikować coś samemu, bo wiem, że zawsze ktoś rzuci temat, ktoś sprawdzi, ktoś go bardziej rozwinie i naprawdę te prace zespołowe mają świetny sens i bardzo, bardzo dobrze się sprawdzają. Dlatego tutaj warto szukać i nie bać się, poświęcić się, a naprawdę satysfakcja jest fajna, bo jak coś się pokazuje, potem to gdzieś tam widać w mediach, potem ktoś coś powie, jest to przyjemne. Może to nie jest ten cel, bo dla mnie to nie jest ten walor, żeby gdzieś tam się pokazać, tylko jak mam tą świadomość, że ktoś to przeczytał i zastosuje to w praktyce, to jest naprawdę świetne. Bardzo, bardzo dziękuję. Redakcja potwierdza chętnie ze wszystkim
pomożemy, zachęcają nasze wspaniałe panie i panowie do kontaktu i jest cała redakcja otwarta. Namawiamy Państwa do tego, żeby Wam się chciało. Uprawiajcie chcieństwo, nie ma nic gorszego, jak nam powiedzieć, że nam się nie chce. No dobra, czasami można, ale żebyśmy brali sprawy w swoje ręce. Marysia napisała, że mądrych to dobrze posłuchać, ja tam lubię przedłużone audycje. Faktycznie, droga Marysiu, najdłuższa 4:12 w naszej historii, było blisko 300 osób. Dzisiaj nieco mniej. Często się mówi o tym, że nasz kanał nie jest ilościowo liczny, ale jakościowo bardzo dobry. Tak więc to też dzięki Waszej obecności. Roman, trzymamy kciuki za Ciebie, dawaj znać, jak Ci idzie na studiach, bo Ty naprawdę wziąłeś się za wielką rzecz i gratuluję Tobie i aż Ci zazdroszczę, że jesteś na początku swojej kariery. Państwu dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, być tutaj z Państwem, mówić do Was, to jest przede wszystkim ogromna frajda, ale zaszczyt, kiedy włączacie akurat NT-Live, a nie Netflixa na przykład, albo nie scrollujecie na TikToku, chociaż TikTok też jest ponoć ważny, tak więc bardzo serdecznie dziękujemy. Jest z nami Ania Burczyńska, reporterka NT-Live, która również jest ceniona przez Państwa po audycji o CRM-ach. Dziękuję, Aniu, że dzisiaj byłaś z nami. Karol napisał, dzięki, Michał i NT-Live, fajnie Karol, do zobaczenia znowu gdzieś w Toruniu. Odzywajcie się do nas, drodzy Państwo, dodawajcie swoje komentarze na naszej stronie, na naszym profilu facebookowym, przekazujcie tam opinię, czy Wam się to podoba, czy to Wam się nie podoba, nawet możecie napisać, kogo chcecie zobaczyć w audycji następnej, może nie w 109, bo już jest zaplanowana, ale 110, 120, czemu nie? A tymczasem, drodzy Państwo, Państwa i moim gościem był, uwaga, cytuję, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Michał Kucap, wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego i biegły sądowy w Katowicach, akademik i wielki przyjaciel ratowników medycznych w Polsce, który mi uciekł właśnie, ale mam nadzieję, że za chwilkę się pojawi. Michał, uciekłeś mi, dlaczego mi tak uciekłeś? Przepraszam, nie wiem, co się stało. Jestem już. Okay. Bo ja Cię tutaj, wiesz, teraz pod niebiosy, ale wychodzi na to, że nie ma Cię tutaj co więcej tytułować. Michał, nie lubię takiego, naprawdę osobiście nie lubię. Michał, jestem i to wystarczy. Wiesz, mamy pewien kodeks. Na początku się tytułujemy i na końcu się tytułujemy, więc żeby dopełnić tych formalności, to tak jest. Proszę Cię, pozostań z nami jeszcze dosłownie 2 minuty poza anteną, żebyśmy sobie zrobili fajne nasze wspólne zdjęcie. Drodzy Państwo, to był, jak już wspomniałem, 108 odcinek NT-Live. Ja nazywam się Jacek Borowiak. Była to wielka radość się spotkać dzisiaj z Państwem. Realizację dzisiejszej audycji powierzyliśmy sekretarz redakcji Jagodzie Nowak, której bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście pozdrawiam najserdeczniej. Do zobaczenia i do słyszenia.